Dzień dobry panie i panowie, witam, mam nadzieję, że wszystko hula. Tak, oczywiście, że tak, jak najbardziej. Witam wszystkim na kanale Marcinowe Recenzje 2.0 oczywiście. Już tutaj włączę sobie czat, bo akurat mi chwilowo zniknął, a chcę wiedzieć, co się dzieje oczywiście. Witam, dzisiaj pogadamy sobie, jest kilka tematów. Między innymi pogadamy sobie, co prawda nie o Deadpoolu, ale pogadamy sobie o Marvelu, bo dużo się dzieje w świecie, no w świecie, krótko mówiąc, Spidermana. Między innymi, także będzie o tym. Oczywiście mam jeszcze Sherlock Holmes jest w planie. Dla fanów koszykówki, a zwłaszcza dla fanów Los Angeles Lakers też będzie kilka rzeczy. Oczywiście, że tak. Krzysiu Lesiu zapewne się ucieszy, bo on zawsze kocha takie rzeczy. I już tutaj włączę wszystko w każdym razie. Sekundkę. Tutaj jest oczywiście tak i jeszcze jeszcze jedno. Dobra, jest wszystko w porządku. Słuchajcie, witam o zdrowie. Popatrzmy. Filip XD The Return. Cześć jak najbardziej. Morty Smith jak najbardziej. Witam. Kto jeszcze jest? Stix, Misio, Adaś, Myers, Kruger, Vorkis. Ale żeś sobie wymyślił ksywę. Ja cię kręcę, ale masz. O, Galeria Horroru. Hej, Meczyk przegapiasz. Tak, Galeria Horroru przegapiam. Meczyk nagrywam sobie. Więc jeżeli możecie, nie piszcie mi, kto wygrywa, kto przegrywa. Pogadam sobie z wami, wszystko będzie w porządku, potem pójdę, obejrzę sobie i albo wstanę o 4:40 do pracy z takim bananem, bo będzie wynik korzystny. Nie mówię, że pociśniemy Włochów, spokojnie, tylko że będzie wynik korzystny, albo po prostu wstanę o 4:40 do pracy. Orzesz, mać, znowu już tak samo było normalnie, ileż można. Zobaczę jak będzie. Oczywiście wiadomo co, gdzie, jak i kiedy, panie i panowie. Witam Włodek, cześć Włodek. Co dzisiaj mam na tapecie? Kilka tematów jest, także będzie się działo. Słuchajcie, Krzysiu Lesiu już jest, jeszcze chyba nie widzę go, on pewnie mecz ogląda, no ale tak czy siak, dobra, słuchajcie. Nie będziemy przedłużać, bo Krzysiu Lesiu pojawi się albo się nie pojawi, nie ma w tym momencie znaczenia. Słuchajcie, mówiłem, że zaczniemy od koszykówki, bo koszykówka oczywiście ważna jest, przynajmniej dla niektórych, co powiedzmy w ten sposób, ale Magic Johnson, tak, Magic Johnson, zapewne fani koszykówki, a zwłaszcza fani Los Angeles Lakers kojarzą go, dostanie swój film, a właściwie nawet nie tyle film, co serial biograficzny. Bo się okazało, czekaj, mam jeszcze jeden włączony, tego nie potrzebuję. Jak się okazało, no wszyscy teraz dostają biografię. No w tym momencie nawet Beata Kozidrach, tylko czekamy na biografię Maryli Rodowicz, którą wyreżyseruje Patryk Wega. Naprawdę to będzie wielki mega hit i domyślam się, że za czas jakiś niestety coś takiego powstanie. Niestety, ale no niestety, tak to jest. Wiadomo dokładnie, wszyscy wiedzą jak to jest grane, ale Magic Johnson oczywiście dostanie 6-odcinkowy, to jest sobie tak patrzę, serial dokumentalny, poświęcony właśnie jego karierze, a trzeba przyznać, że kariera była to dosyć barwna, bo jak tutaj ładnie sobie czytam zapowiedzi tegoż filmu, jako dzieciak dorastający w Inglewood w czasach monopolu Showtime nie mogę się doczekać, aż ta historia wyląduje na ekranie. Jest w niej tyle rzeczy, które interesują mnie jako artystę. Oczywiście mówi reżyser. Historia Magica to opowieść o fenomenie. Sportowca, aktywisty, przedsiębiorcy i tak dalej, bo Magic Johnson, no nie wszyscy mogą go kojarzyć, bo już oczywiście nie jest koszykarzem aktywnym, no bo już wiele lat nie gra w kosza, ale tak tylko popatrzę sobie, z Los Angeles Lakers był związany, jeżeli pamięć mnie nie myli, to chyba przez całą karierę. Zdobywał z nią aż 5-krotnie tytuł mistrzowski. To były te czasy naprawdę, kiedy rzeczywiście Los Angeles Lakers to było rakieta, kosmos, to po prostu było coś pięknego. To były te czasy mniej więcej, troszkę może wcześniej niż zaczęło się hej, to NBA Włodzimierza Szaranowicza, kiedy to wszyscy fascynowaliśmy się Michaelem Jordanem i tak dalej. Ale patrzę, a 3-krotnie zdobywał tytuł MVP, czyli najbardziej wartościowego gracza koszykówki, MVP, Most Valuable Player. W 1991 roku jego karierę przerwało ogłoszenie, że jest nosicielem wirusa HIV. Niestety, jednak w 1992 pojechał na Igrzyska Olimpijskie, gdzie wraz z drużyną sięgnął w Barcelonie po złoto. To były te Igrzyska, przypominam, gdzie polska drużyna w piłce nożnej zdobyła srebro i przegrała tylko w finale. Więc czy będzie dobrze, czy będzie ciekawie? Przyznam szczerze, że to jest Hollywood. No, Los Angeles Lakers, wiadomo, no, nie od dziś. Wiadomo, że na przykład jednym z największych, najbardziej zagorzałych fanów oczywiście jeziorowców jest Jack Nicholson. Nowy Jork, czyli New York Knicks mają Spike'a Lee i tak dalej. I w tym momencie to będzie się na pewno bardzo ładnie łączyło. Będzie się korelowało, będzie mnóstwo wypowiedzi gwiazd zarówno świata sportu, jak i świata show biznesu, jakkolwiek by to nie nazwać. Jestem ciekaw, 6-godzinny
serial dokumentalny. Co będzie, jak będzie, zobaczymy. Ja osobiście jestem zainteresowany. Dużo bardziej mnie ta propozycja interesuje i ciekawi niż, przyznam szczerze, że no, biografia Beaty Koździrak, czy druga część przygód Zynka Martyniuka. A niestety jest taka możliwość, bo nie wiem, czy wiecie, kiedy prezes Jacek Kurski ogarnął temat, że będzie, jak najbardziej, będzie biografia Zdenka Martyniuka, stwierdzili, że dobrze, będzie do pewnego momentu i ciach. A później to się okaże. No i prezes powiedział, że zobaczymy, jak się okaże. Okazało się, że było gniotem. Tak słyszałem. Nie wiem, nie widziałem, tylko tak słyszałem. Jeżeli widzieliście, to mówcie mi, bo sam jestem zainteresowany waszą opinią i przyznam szczerze, że ma być dwójka. W ogóle tak patrzę, nie, dobra, Deadpool dobrze widać. Że prezes wrócił, może być, nie wiem. Nie mam pojęcia, naprawdę, po prostu koszmar, po prostu koszmar. Dobra, patrzę, co piszecie, ale mosiężną jakość dźwięku nie bardzo obczaję, o co chodzi. Czy słaby, że słaby dźwięk, że coś? Filip pisze, dziś szósta rocznica wygranej 2-0 z Niemcami. O, popatrzcie, no pięknie, to jest Milik oraz Sebastian Mila. O, 2 Miliki, więc chyba tak jak najbardziej. Dobry wieczór, jaki dzisiaj jest temat przewodni? Tematu przewodniego dzisiaj nie ma, bo przyznam szczerze, że miałem zrobić o muzykach. Dojdę do tego zaraz, czemu akurat o muzykach, ale stwierdziłem, że nie tak dawno, no, przy okazji rozmowy z Kamilem, dosyć konkretnie, żebyśmy sobie porozmawiali o muzyce w filmie, a jeszcze w planach jest za czas jakiś również kolejne spotkanie, więc nie chciałem aż tego zbyt tyle wrzucać. Także dzisiaj tematu przewodniego jako takiego nie mam. Mam kilka tematów, wokół których będziemy się poruszać. Patrzę dalej, piszecie, w zdradach każdy, kto zgłasza się do Petrowa, to jest lepszy detektyw niż Benedict Cumberbatch, czy nawet Robert Downey Jr. Proszę bardzo. Marcin, masz spoko koszulkę. A, dziękuję bardzo. Dziękuję. Prezent na Dzień Ojca, na urodziny. Jakoś tak. W każdym razie Maja z mamą zadbały. Patrzy, w Europie szalał Sabonis, piszą Arvidas Sabonis, tak? Tak bodajże się chyba nazywał. Pamiętam te czasy. A, to było coś pięknego. Jeszcze w Los Angeles Lakers wtedy chyba jeszcze grał, nazwaliśmy go Władek Dziwak, czyli Vlade Divac. Serb. Albo Czarnogórzec. Wiadomo, tam gdzieś skąd Marlardowicz jest. Dobra, patrzę dalej. Dziwię się, że aktorzy z paradokumentów nie grają gwiazdorskich ról uwagi. A skąd wiesz? Może akurat wcześniej zaczynali karierę to w Irlandii mecz transmitują. Wyobraź sobie, że jak kupują pakiety, to tak samo jak w Polsce chyba Polsat ma i TVP, Sport bodajże, no to w Irlandii też jest telewizja Sky, która jak kupuje pakiet, to kupuje pakiet do wszystkiego. Więc pewnie Sky 1 pokazuje Irlandia kontra ktoś tam, Sky 2 pokazuje to, Sky 3 i tak dalej. Więc tak, jak najbardziej w Irlandii też pokazują, w Anglii i w ogóle, bo to akurat Sky jest brytyjskim tworem. Cześć Marcinie, pozdrawiam z Waterford. Roland, cześć, witam Rolandzie, mieliśmy się już spotkać czas jakiś, ale nie wyszło normalnie. Nie wiem jak jest u was w tym momencie, ale teraz u nas cholera wróciło to całe badziewie. Kraj nam znowu zamknęli. Nie można wyjechać z hrabstwa w ogóle. Kina były otwarte w weekendy. Fajnie były otwarte w weekendy. Nie ma już kin otwartych w weekendy. Nie ma nic już w tym momencie. Nie ma nic. Kononowicz. Nie będzie niczego. Po prostu masakra. Po prostu jest strasznie. Bo Zenek byłby dobry, gdyby scenariusz nie był tak nudny. Nie wiem, przyznam szczerze, że nie widziałem, także nie będę się zagłębiał. Możliwe, że jest w porządku, możliwe, że nie jest. TVP wszystkie mecze pokazuje, no i elegancko. Ja tu tylko na chwilę. Hulcikman, witam Hulcikman, cześć Żółwik, fajnie, że jesteś. Bardzo miło, że chociaż przynajmniej na sekundkę wpadłeś, na sekundkę wdepnąłeś i jesteś z nami. Także czekacie na film, na serial właściwie o Magicu Johnsonie? Różnie będzie. Ale słuchajcie, właśnie dlaczego chciałem niestety i mówię tutaj niestety, jeszcze muszę coś sprawdzić, ponieważ w zeszłym tygodniu, no niestety, patrzę tutaj, czy mam mikrofony włączone, wszystko, ale mam, odszedł od nas właśnie, wielka gwiazda. Ci, którzy nie kojarzą, Eddie Van Halen, panie i panowie, tak, Van Halen, z zespołu Van Halen, niestety 65 lat, jeżeli mnie pamięć nie myli.
zmarł na raka, on miał raka języka. Jak sam zresztą skojarzył, a potem były przerzuty, no niestety nie będę zagłębiał się, jak to się do tego... Jeden z największych, najwybitniejszych gitarzystów świata, uznany bodajże w topowej 20 się mieścił, jeżeli pamięć mnie byli oczywiście takie utwory między innymi jak Jump, no to Jump to już chyba każdy zna. Nie będę wam mówił tutaj o tym, bo wam tutaj pokazane technika gry, jakiej gitary, jakich strun używał, to niekoniecznie do tego będę dążył, ale jeżeli chodzi o muzykę, no to po prostu jego muzyka w filmach to była wykorzystana, chciałem powiedzieć wszędzie, ale to oczywiście nie jest prawda, ale po prostu była wykorzystana w tak wielu filmach, że to się po prostu nie mieści w głowie. Bo no, nie był on aktorem, on pewno nie był aktorem wybitnym, ale tak tutaj poszukam tylko jakieś takie najciekawsze tytuły, które możecie kojarzyć, z których filmów można byłoby jego muzykę wyhaczyć, ale wystarczy przypomnieć Weird Science, polski tytuł Dziewczyna z komputera, Kelly LeBrock między innymi tam się pojawia, więc sprzed paru lat. Film dosyć ciekawy, tak, dosyć ciekawa, panią zabawna komedia. Beavis i Butthead oczywiście również musiało być. Patrzę tutaj, Zabójcza broń 4. Też pewno film kojarzycie, Big Daddy właśnie z Adamem Sandlerem. Utwór oczywiście Jump. Więc tego jest mnóstwo. Misja na Marsa, Little Nicky, Monster Jam i tak dalej. Gry komputerowe, Gran Turismo 4, Zombieland film i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze przebijam, cały czas się przebija. Tego jest mnóstwo od groma. No niestety, jak wiadomo, rak nie wybiera, niestety. Rak krtani, tam były przerzuty. Czytałem właśnie, że miał usunięto mu kawałek języka, potem troszeczkę żuchwy, szczęki, potem była operacja i w ogóle naświetlanie. No nie fajna sprawa, no ale niestety było jak było i stało się. No i Eddie, żeby nie być takim za poważnym do końca, parafrazując i cytując Siarę, powiem, odłożył łyżkę chili. Także pewnie zapotrzebowanie jest na bardzo dobrego gitarzystę tam górę. Eddie, możesz przyłączyć. Eddie, twoje zdrowie, oczywiście herbatka. Drogi algorytmie, herbatka, żebyś sobie nie myślał, że cokolwiek innego. Szkoda, panie i panowie, szkoda. No ale co? Pojedziemy. Marcin spoko, mamnik pisze Adaś. Tak, ale masz hardkorowo długi. Adaś Myers Kruger Voorhees, to już po prostu jest grubo, naprawdę to jest grubo, ale jest dobrze. Kononowi już nie będzie niczego. Oczywiście, że nie będzie niczego, pisze Misio. Ciężkie czasy przez to badziewie. Tak, oczywiście Stixie, bardzo ciężkie czasy. Filip pisze, że u mnie w kinie mogą być maksymalnie 3 osoby na sali. Tak trochę już bezsensownie, co nie? 3 osoby to... Nie wiem jak to jest, bo jeżeli chodzi o kina sieciowe, no to one w tym momencie mają kontrakt odgórny. I czy... Ja na przykład pracowałem tutaj w Omniplexie i jeżeli na sali jest jedna osoba, nie ma nikogo, albo jest 5000 osób, oni tak czy jak puszczają, ponieważ mają już, centrala ma odgórnie umowę z nadawcami reklam, więc to musi pójść. A czy w tym momencie ktoś będzie, czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia. Więc mniejsze kina oczywiście, że pewnie wolą, żeby było jak najwięcej osób na sali, no ale w tym momencie skoro nie można, no to masakra. Tutaj w ogóle do sklepu trzeba w masce chodzić. Jest po prostu paranoja. Filip pisze, że ja dziś oglądałem ASM 2, czyli Amazing Spider-Man 2 z Garfieldem. Koszmar. 2. Ja powiem, przyznam szczerze, że akurat przygotowując się do odcinka o kultowych horrorach, obejrzałem wczoraj 3 części Krzyku. Jeszcze została mi 4. część, akurat będzie jak znalazł. No niestety dokładnie wiecie jak to jest. I cały misterny plan też w pizdu. Oczywiście, że tak, jak mawiał Siara Siarzewski. Gangster. No ale wiecie jak to jest. Było pisane wcześniej, tutaj już na czacie poruszali się temat, ale wrócimy oczywiście do niego, ponieważ Sherlock Holmes powraca. Tak, ale tym razem nie Benedict Cumberbatch, dokładnie wiecie jak to się je, jak to się pisze, ale Robert Downey Jr., tak. 11 lat, aż nawet sprawdzę, przyznam szczerze, bo nie jestem do końca pewien, ale mnóstwo lat minęło, nie będę tutaj wszystko, mnóstwo lat w każdym razie minęło od drugiej części Guya Ritchiego, Sherlocka Holmesa oczywiście w reżyserii Guya Ritchiego i tak, rzeczywiście nadszedł czas, kiedy trzeba zrobić kolejną 3. część, ale panie i panowie, nie byle jaką 3. część, bo to ma być wstęp, ta 3. część ma to być wstęp do tak zwanego Mysteryverse. Co to brzmi? O co to oznacza? Że
Sherlock Holmes 3 ma stać się zaczątkiem kolejnego multiversu. Wiadomo, mamy Extended DC Universe i DCU, czy jakoś tak się nazywa. Mamy Marvel, ma swoje uniwersum. Kto jest dalej? Hasbro. Tak, ci od lalki, Barbie, ci od statków tej gry stwierdzili, że oni też będą robić swoje własne uniwersum oparte o Kena, Barbie, statki i tam jakieś inne laleczki, które mają. Też będzie osobne uniwersum. Tutaj Tom Cruise zaczął i zakończył tak naprawdę, aczkolwiek został reaktywowany kolejne uniwersum, gdzie Galeria Horror na ten temat coś wiesz, gdzie miało być uniwersum właśnie składające się z wszystkich mumii, zombiaków, Frankenstein, Drakuli i tak dalej. To chyba Universal robił rzeczywiście i każdy ma swoje uniwersum. A na dużo wcześniej, zanim to się w ogóle zaczęło, nie wiem, czy może kojarzycie Kevina Smitha, takiego twórcę, na pewno kojarzycie, bo dosyć często o nim mówię. On, kiedy już tworzył swój pierwszy, drugi, trzeci film, już wtedy te postacie zaczęły się u niego przeplatać. Jay i Bobo pojawili się w kolejnym filmie. Brody tak samo i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie wiecie o co chodzi. On pierwszy albo jako jeden z pierwszych. Nie, jako jeden z pierwszych, bo już wcześniej się Stan Lee pojawił w tych koszmarnych filmach z Luferino, jeżeli chodzi o Hulka. Ale jako pierwszy na większą skalę użył, jeżeli tak można powiedzieć, Stana Lee, żeby pojawił się w filmie. I teraz oczywiście Robert Downey Jr. Oraz jego małżonka stwierdzili, że oczywiście możemy zrobić wyłącznie trzeci film i na tym zakończyć. Susan Downey, czyli jego małżonka, powiedziała w wywiadzie dla IndieWire. Sądzimy jednak, że mamy do czynienia z wyjątkową okazją do zbudowania czegoś więcej. Wykorzystanie niektórych postaci z trzeciego filmu do stworzenia nowych historii. Mamy wielkie plany, ale potrzeba na to czasu. Marvel nie został zbudowany w ciągu jednego dnia. Taki państwo Downeyowie Junior, taki państwo Susan Downey, Robert Jr. Taki mają pomysł na rozbudowanie tego uniwersum. Jak łatwo się domyśleć, to chyba jest zresztą oczywiste, Guy Ritchie nie wraca, ponieważ Guy Ritchie ma raczej swoje inne pomysły, ma swoje rzeczywiście rzeczy na głowie i on chce inne sprawy rzeczy. Niekoniecznie kręci go robienie Marvelowego czegoś na kształt takiego. Ale jest zapowiedziane, wróci. Będzie jako reżyser Dexter Fletcher. Zapewne kojarzycie go z takiego biograficznego filmu. Musi być biografia, skoro ten filmu Eltona Johna, czyli Rocketman. Skądinąd film rzeczywiście dobry, ciekawy, bardzo mnie interesuje. I jak to będzie wyglądało? Nie wiem. Mysteryverse, więc skoro mamy w tym momencie Sherlocka Holmesa, to można pomyśleć, że pojawi się Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Kuba Rozpruwacz. Kto tam jeszcze wtedy hulał w Londynie, w Anglii, umówmy się. Pewnie kilka takich postaci jest, a zdając, że się można też wymyślić kilka. I jakiś z 15 lat temu, więcej chyba, nieważne, kilka lat temu był taki film Liga Niezwykłych Dżentelmenów. Bodajże, między innymi z Sherlockiem Holmesem, ale już muszę herbaty napić. Zamiast Sean Connery powiedziałem Sherlock Holmes. Z Seanem Connerym, między innymi w jednej z głównych ról. I tam właśnie był Alan Quatermain, kilku innych, był Niewidzialny Człowiek i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie. Domyślam się, że to będzie coś takiego oczywiście. Każdy kolejny film ma wnosić coś więcej. Ma być nabudowywane i sprawią, że kasa, misiu, kasa. Tylko i wyłącznie o to chodzi, bo o cóż by innego. Przecież Robert Downey Jr. jako producent on będzie mógł wyciągnąć z tego tyle kasy, bo w tym momencie, skoro wyprodukuje jeden, to wiadomo, potem ten film będzie sprzedany na DVD, VOD, do TVP, Telewizja Trwam i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy to będą pokazywali, z tego cały czas będą profity. Jako aktor takich rzeczy niestety nie ma. Albo niestety, jak to wie. Robert Downey Jr. popiera żonę i dodaje, że trzeci film może być znakomitym punktem wyjścia do różnorodnych opowieści detektywistycznych, rozgrywających się w różnych czasach, zawierających różne elementy. Więc nawet w ten sposób chcą to poruszać. Zobaczymy. Podkreśla, że nie zamierza robić tego samego co MCU. Oczywiście będzie inaczej, wiadomo. Jak to wyjdzie? Robert Downey Jr. z reguły złym aktorem nie jest. Tego nie mogę powiedzieć. Ma pomysły, chociaż jego Dr. Dolittle nie był najlepszy, przyznam szczerze. Rozczarował, delikatnie mówiąc. Widziałem go jakiś czas temu w telewizji, czy na Netflixie, czy gdzieś tam na jakimś innym portalu. W każdym razie gdzieś tak było. I tak się zastanawiam, jak to będzie.
Piszcie mi, co myślicie, ja sobie zaraz tutaj przeczytam, co na czacie piszecie, a rzeczywiście się dzieje. DJ Downey Jr. był genialnym Sherlockiem. Oczywiście, że tak. Mi się bardzo podobał styl, w jaki współgrali są, bo to pamiętaj, nie tylko Robert Downey Jr., ale też Jude Law jako Dr. Watson, no i Guy Ritchie, który potrafił to wszystko ubrać, potrafił to sprawić nagle, że rzeczywiście to miało ręce i nogi, to wszystko się łączyło fajnie w jedną wielką całość. Patrzę, co dalej piszecie. Druga połowa się zaczęła, fajnie. DC Extended Universe piszesz, jak najbardziej. W ogóle DC miał, jeżeli chodzi o postacie, zawsze lepiej od Marvela, bo oni musieli sprzedawać praw gdzie popadnie. Marvel musiał, z tego względu, że no niestety komiksy się nie sprzedawały, więc trzeba było zrobić w ten sposób. DC jako takie było związane poniekąd od pradawna, że tak powiem, z Warner Brothers. Więc tutaj była ich przewaga, prawda? No niestety Marvel nie miał takiej możliwości. Rynek w pewnym momencie się nasycił, ludzie nie kupowali, więc sprzedali. Kto tam? Hulk poszedł do Uniwersalu. Fantastyczna Czwórka i X-Meny poszły do Foxa, które teraz oczywiście wiadomo, że wróciły do Disneya, jak zwał, tak zwał, bo Disney przejął. No i w tym momencie jeszcze jest Spider-Man poszedł do Soniaka. I o ile Soniak rzeczywiście jakoś tam sobie poradził z tymi, jeżeli pamiętacie te trzy pierwsze, a właściwie dwa dobre i trzeci taki, delikatnie mówiąc, sobie, Spider-Man ja cię kręcę, dzisiaj mam jakąś zaćmę w każdym razie, w którym pierwszym był Willem Dafoe, czyli Zielony Goblin, w drugim w trzecim był Venom i Piaskun, a w drugim był Doc Ock, no to później już rzeczywiście było za mało, mówimy o tym w zeszłym tygodniu, no zobaczymy, co będzie. Jurek Piechota pisze, a tylko nie to. Ciekawe, co następny wymyślą. Będzie myśleć miliardy nowych postaci. Znów się człowiek nie połapie, jak to będzie, ale po co? Po co? Oczywiście powiem jedno. Kasa, misiu, kasa. Tylko i wyłącznie o to chodzi. O nic innego. Niestety tak to w cholerę jest, że wymyślają w ten sposób. Kiedyś miało być, to mi uciekło, kiedyś miało być Dark Universe. Tak, Dark Universe, czy Darkverse, jakoś tak się nazywało. Ale przez Mumię 2017, które studio dużo hajsów dało, straciło przez cały misterny plan też w pizdu i tego łącznego uniwersum. Tak, problem był jeden wielki, a właściwie problem był mniej więcej taki wielkości 1,67 m. Nazywa się Tom Cruise. Bo oprócz tego, że w Mumii Tom Cruise oczywiście grał pierwsze skrzypce, nie Mumia, Tom Cruise grał pierwsze skrzypce, no to stwierdził, to ja im pomogę montować. I wpierdzielał się w montaż. Mówił, jak ma to być zrobione. Potem wpierdzielał się dalej. W trakcie już postprodukcji. Później stwierdził, że on będzie to promował. On ma pomysł, on wie, jak to promować, wie, jak to zrobić. I w tym momencie, zamiast ktoś mu pieprznąć i powiedzieć, odczep się, panie, my wiemy, jak to robić, to on nie. A nawet w tym momencie już wejdę, panie i panowie, i sprawdzę wam, ile Mumia zarobiła. I będziemy wiedzieć, jak to jest. W każdym razie, rzeczywiście, kasa poszła gruba na to. Włożyło studio mnóstwo pieniądzów na tenże film. Jest z 2017 roku i się okazało, już patrzę, jaki był budżet. Budżet był 125 milionów dolarów. Ale się okazało, że film całościowo zarobił 410, niespełna 410. Co to oznacza? Że skoro 125 wydali na film, no to obstawmy, że kolejne 125, może 100 poszło na reklamę, jako tak zwaną. Czyli 250, 260 to był koszt produkcji filmu, a zarobili na tym dodatkowe 160 milionów. Biorąc pod uwagę, że wtedy już filmy zarabiały w miliardach, to jest śmiech na sali, ale nie tak dawno ta sama wytwórnia, kilka miesięcy temu, wypuściła Niewidzialnego Człowieka, The Invisible Man. Taki był pomysł. Troszeczkę inne podejście niż to, co my znamy, ale rzeczywiście dobry, ciekawy, fajny straszak, dobry straszak. No i się okazało, że jednak jest nadzieja, coś tam się tli, może rzeczywiście coś z tego będzie. Także w Hollywood nie mówimy nie, bo rzeczywiście trzeba próbować aż do skutku. Więc możliwe, że ta Mumia doczeka się rzeczywiście całego swojego uniwersum. Na RLG musimy spotkać, może na następną sobotę. Zobaczymy Irlandię, mówię Ci. Na razie Ty mieszkasz w Waterford, ja w Tipperary. Niestety nie można przekroczyć granicy, bo mam akurat znajomą, która dojeżdża zza miasta do pracy, stoi policja, właściwie garda i jeżeli nie masz pozwolenia na... Czajcie? Osoba zza miasta musi mieć pozwolenie
na przejazd granice hrabstwa. Ja osobiście jestem niestety, albo stety, zależy się od tego, jak kto woli, jestem bardzo ważnym pracownikiem i mam list, który upoważnia mnie do przekraczania granicy hrabstwa, jeżeli potrzebuję oczywiście podróżować do pracy. A tak to cię zatrzymają, jeżeli nie jedziesz do pracy albo nie jedziesz, nie wiem, do szpitala czy coś takiego, no to dziękuję bardzo, nie wpuszczą cię. Zobaczymy. Spokojnie, Rolandzie. Rok jest młody, damy radę. Co sądzisz o tym, że Sarkis reżyseruje Venoma 2? Andy Serkis? Venoma 2? Coś takiego? Venom 2. Zobaczymy nawet kto w tym momencie. Venom 2. Przyznam szczerze, że nie słyszałem takiej wiadomości. Venom, Let There Be Carnage. Proszę bardzo. Andy Serkis, tak. To oznacza, że jestem za, a nawet przeciw. Bardzo, bardzo za, gdyż już mówię dlaczego. Muszę tylko znaleźć tytuł filmu, czy to był, tak, w 2017 roku, jak tutaj właśnie wyszukałem sobie, Andy Serkis wyreżyserował swój debiut reżyserski, angielski tytuł Breath. Nie pamiętam jaki jest polski tytuł, w każdym razie na poprzednim kanale robiłem jego recenzję. No, w roli głównej właśnie Andrew Garfield i rzeczywiście nie był to film w żaden sposób sci-fi, efekty specjalne i tak dalej, nic z tych rzeczy, to był dramat, pełną piersią dramat. I powiem szczerze, obejrzałem ten film i bardzo mi się spodobał. Rzeczywiście dobry, zarówno Serkis, jak i Garfield. Później było jeszcze kilka innych, bo tutaj widzę, że jest The Ruins of Empires, również, że był film telewizyjny. Patrzę dalej, to mi cały czas ucieka. Mowgli również był reżyserowany przez Serkisa, chociaż to już było mu akurat bliżej do wiadomo, do jego technologii, w której on tak naprawdę czuje się jak ryba w wodzie. Chodzi mi o technologię motion capture, czyli jego Gollum i tak dalej, te wszystkie postacie, w które on się wcielał. Cezar w Planecie Małp 1, 2, 3, 54. To wszystko jest właśnie Andy Serkis. To jest wszystko jego świetna robota. I domyślam się, że w Venomie postawią również na efekt specjalny. Na razie jest zapowiedziany na 25 czerwca 2021 roku. Czy to będzie wyglądało fajnie? Wow. Ale się zlękłem. Dziękuję Galeria Horroru, dziękuję za donata, naprawdę żółwik dla Ciebie, piąteczka. Tak, Patryk Wegus pewnie będzie chciał zrobić w końcu kolejnego Avengera. Dziękuję bardzo za donata jeszcze raz, ale normalnie za bardzo miałem głośnik i prawie że umarłem. No, prawie że. Ale słuchajcie, tak jeszcze a propos tego Venoma. No wiadomo, Tom Hardy musi wrócić. Woody Harrelson, Woody Harrelson, to coś pięknego. Wiadomo, że będzie Carnage'em, albo przynajmniej Kletusem Kassadin. Zobaczymy, jak to będzie. Kogo tutaj tak mamy jeszcze pokazanego w tym momencie już z takich znanych, sensownych ludzisków? No jeszcze jest Shriek, ale to jest na razie tylko i wyłącznie plotka. Więc zobaczymy. Rumored, jak tu ładnie pisani. Jestem bardzo naprawdę zbudowany tym, że Serkis to robi, ponieważ skoro potrafił zrobić film, który, co tu dużo mówić, jest oparty w każdym aspekcie na scenariuszu, na postaciach, na tym, jaka jest relacja między reżyserem i aktorem, mówię oczywiście o tym filmie Breath z Garfieldem, to rzeczywiście w sci-fi powinien sobie poradzić. Tutaj jest w tym momencie, nie będzie. Widzieliśmy jedynkę, niby dwójka, tutaj nawet chyba jeszcze tego nie ma potwierdzonego, ale dwójka ma być, jeżeli dobrze pamiętam, ma być od 18 roku życia, bo przynajmniej tak twórcy obiecali, że dobra, z dynką poszliśmy po bandzie, ale dwójka ma być hardkorowa. Zobaczymy, czy będzie. Jestem bardzo ciekawy, jestem zbudowany tym i w porządku. I aby tak było dalej. Dobrze, Mexit, Siemka, cześć, witam, żółwik, hejka, cześć dla Ciebie. Fajnie, że jesteś, patrzę dalej, ktoś się tam pojawił i co tutaj się dzieje, ale jesteście paskudy normalnie, ale to nasza obrona, ale strzał, ale to, ale tamto. Normalnie nic, tylko się wkurzyć na was, ale nie, spokojnie. 27 listopada będzie 10. rocznica śmierci Irwina Kershner'a, reżysera Imperium kontratakuje. Reżysera filmu, który, nie wiem jak wy, piszcie mi, ale większość fanów uznaje za najlepszą część sagi.
bo tak samo jak George Lucas nie był reżyserem wybitnym, bardzo dobry marketingowiec, ty może Vega podąży tym ale byłoby zabawnie. W każdym razie rzeczywiście uznawane jest, że no, fajnie rzeczywiście. Może to będzie akurat pomysł na to, żeby zrobić odcinek o twórczości Irvina Kershner'a, bo rzeczywiście z tego co pamiętam to dobry miał filmy, tam wcześniej się już spotkał między innymi z Harrisonem Fordem, rzeczywiście ciekawie. Jurek Piechota pisze, że niedawno zrobiłem sobie maraton filmów z Danym Trejo. Ostatnio mało się o nim mówi. Mówiliśmy o nim na poprzednim kanale przy okazji Twardzieli. Jest taki film z nim między innymi i z Jean-Claude'em Van Damme. Chyba bodajże Desert Heat nosi tytuł. Wiesz? A czekajcie, dajcie mi sekundkę, znajdę, bo mam ten film i jeżeli tak, zaraz powiem czemu o ten film mi chodziło. Akcyjniaki. Tak, niestety nie wiem jaki jest polski tytuł. Desert Heat, panie i panowie, taki jest tytuł. A to widać dobrze? Dobrze widać. Desert Heat. Występuje tutaj Jean-Claude Van Damme. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jeszcze w drugoplanowych rolach jest właśnie Pat Morita oraz Danny Trejo. Czemu mówię? Ponieważ to jest film z Jean-Claude'em Van Damme, gdzie jako tako się nie bije i jest dobry. Wiem, że to brzmi dziwnie. Film z Danym Trejo, z Jean-Claude'em Van Damme, dobry. Ale rzeczywiście ten film był dobry. Napisz, co ci się najbardziej podobało przy okazji filmów z danym Trejo. Adaś Myers Kruger, ale masz długi strasznie. Myers mam od Michaela Krugera, mam od Frediego Voorhisa. Wiemy skąd masz. Rzeczywiście fajna sprawa. We środę wbija 4. część Halloween, czyli powrót Michaela Myersa. I powiem wam, czemu tylko takie Dr. Loomis miał tylko tak delikatną taką ryskę i w ogóle i czemu wrócił w ogóle. Co sądzisz o nowym Tajemniczym Ogrodzie? Nie wiem, niestety nie widziałem, nie znam się. Jakoś tak coś mi nie wchodzi. O, widzę, że nawet Nightbot szaleje. Dobra. Alias Suby. Dobra, sekundkę, jeszcze muszę Nightbota pogonić, bo mnie denerwuje. O, proszę bardzo. Ciach mu tutaj i mu uciekasz. Nie możesz uciekać. Dzisiaj jest odcinek pełen niespodzianek i znowuż mi ucieka. Ale mu tutaj tak. I może się jakoś uda. Zobaczymy za chwilę, czy się udało. Dobra, patrzymy dalej. Szkoda, że Hulk jest w Universalu. To jest w ogóle beznadziejna sytuacja. Z tego względu, że no oni nie chcą robić filmu o Hulku, ponieważ sami powiedzieli, że nie mają pomysłu, jak to ugryźć. Mieli film z Ericiem Baną i film Angali. Niespecjalnie wyszło tak, jak chcieli. Potem był drugi film z kolejnym człowiekiem, który nie powinien w ogóle tykać się poza pracą na planie, nie powinien w ogóle ruszać postprodukcji, promocji i tak dalej, czyli z Edwardem Nortonem. Według mnie film ciekawy. W ogóle kocham Tima Roffa, jak tylko zobaczyłem go jako Abomination w tym filmie, to po prostu stwierdziłem, że jest super. I później no oni już tak nie za bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, bo w tym momencie no, jest Mark Ruffalo, który chciałby i mówi, że chce, ponieważ patrzy na kolegów. No, Czarna Wdowa nawet dostaje film, tylko jeszcze czekać, aż Hawkeye dostanie film kinowy, więc wtedy będzie w ten sposób. No wiadomo, jest Wanda, jest w serialu, wszyscy dostają filmy, a on nie. A na Hulk to jest, krótko mówiąc, dobry gracz, duży gracz. Wszyscy w koło coś robią, a on niestety nie. No jest zdeprymowany. A czy ja bym chciał na przykład, aby Universal wziął jakiegoś innego kolesia i powiedział, dobra, to my teraz weźmiemy sobie Bogusia, nie, po kim ostatnio jechaliście? Kurczę, zapomniałem. Jakiś tam aktora, Adamczyka weźmiemy. Niech Adamczyk zagra Hulka. Niekoniecznie. Drogi algorytmie, to jest herbatka, także spokojnie, nie pękaj. Dobry stary Earl Grey, wasze zdrowie. Więc jest lipa. Jest niestety lipa. No nie może być tak, jakbyśmy chcieli. Filipie, ostrzegam, ale strzał. Ja wczoraj obejrzałem Mulan 2 z 2004 roku, ale się wściekłem. Po pierwsze, Muszu, który był jedną z najlepszych postaci, tu jest gnojem, a fabuła jest, nie wiem, nie widziałem, przyznam szczerze, że Mulan to ja widziałem tylko ten oryginalny 100 000 lat temu, no i tą nową wersję. Z Disney najlepsze są pierwsze Batmany Bartona i trylogia Nolana, pisze Hulcikman. A czy wiesz, Hulcikman, że wyszedł nowy Batman? Animacja Death in the Family, czyli można przetłumaczyć jako śmierć w rodzinie. To jest ten Batman interaktywny. Mam nadzieję zrobić w przyszłym tygodniu recenzję jego, bo jutro na kanał wbije, kto wbije? Aha, Adam Sandler jutro będzie recenzja Adama Sandlera.
Hubby ratuje Halloween i też w DC cały czas się coś fajnego dzieje, naprawdę coś dobrego, przynajmniej względem animacji. Dark Knight 2008, jeden z najlepszych filmów w historii, oczywiście, że tak. Hejka, Madame Perfumella, no my tyle na ciebie czekamy, a ty już byłeś pewnie chwilę. Cześć, witam, Żółwik, tak nie brzmi, to miała być piątka, w sensie tak, nie wychodzi mi teraz, ale dokładnie witam. Cześć, fajnie, że jesteś. W Hollywoodzie lubimy te pieniądze, no wiadomo, że tak, oczywiście Hollywood to tylko i wyłącznie kasa, misiu, kasa, wiecie dokładnie jak to jest. Patrzymy dalej, to mi przeskakuje, gdzie można obejrzeć Dr. Dolittle? Oj, chyba na Netflixie oglądałem, albo na Netflixie, albo na Amazon Prime, gdyż te dwie platformy mam, więc musiałbyś sobie sprawdzić, Włodku, gdzie to rzeczywiście jest. To będzie pierwszy film Sarkisa z budżetem 100 milionów. Rzeczywiście dobrze, fajnie, bardzo mnie to cieszy. Jak mówię, jestem zbudowany tym, cieszy mnie, interesuję się tym, że on będzie. Tak szybciej odpowiadam na pytanie, bo rzeczywiście się widzę, że zagadałem. Tutaj jest, znów Vega dzwonił, nie, też lubię zawały donate'owe, pisze Galeria Horror, no dokładnie tak to jest, w tym momencie ściszyłem już, nie jest źle, no nie lubię, ty masz tą przewagę, chociaż z drugiej strony jak masz słuchawki, więc jak na słuchawkach ci walnie, to jest jeszcze gorzej normalnie, ale jeszcze raz dziękuję bardzo za donate. Co sądzisz o plotce, że ma być podpisana umowa między Disneyem a Sony, że Venom jest i w MCU i w uniwersum Sony? No to wydaje mi się być logiczne. To akurat no, nie jest nowością, z tego względu, no, że popatrzcie, no, w tym momencie jak Spider-Man wcisnął się, pewnie podobna sytuacja będzie z Mysterio, gdyż no, Mysterio, wiadomo jaka jest sytuacja z Jake'em Gyllenhaalem, on nie podpisuje kontraktów, tak jak to sobie by na przykład życzył Disney na 5 filmów, chyba Samuel L. Jackson podpisał chyba na 5 czy na 8 filmów, w każdym razie grubo konkretnie, a on powiedział nie, ja zawsze na jeden, dlatego było takie zakończenie ambiwalentne, wróci albo nie wróci, będzie mu się chciało wrócić, to wróci, a nie będzie mu się chciało, więc w tym momencie Mysterio może nie wrócić, zobaczymy. Wydaje mi się, że tak jak najbardziej będzie się włączało, tym bardziej, że no, już Sinister Six, czyli już to Sony planuje i domyślam się, że no, będą chcieli pewnie wrzucić kilku może pomniejszych bandziorów, czarnych charakterów do MCU. Wydaje mi się, że tak, spokojnie oni się zgadają z tym. No po tym śmiesznym PG-13 mogliby zrobić rozróbę. Przydałoby się, prawda? Bo rzeczywiście, skoro ma być Carnage, Let There Be Carnage, no tak jest nawet podtytuł Venom Let There Be Carnage, no to mam nadzieję, że nie tylko będzie, że wprowadzimy Carnage'a, będzie tylko ta postać. No, też pamiętajcie, domyślam się, że znacie postać z komiksów, on jest psycholem. On jest naprawdę porąbany na maksa, on jest całkowicie inny, odjechany, on jest dziwny, dziki, taki powiedzmy Lobo w wersji symbiota. Więc tutaj jestem zainteresowany. Mam nadzieję, że rzeczywiście studio, tak jak powiedziało, będzie dobrze, będzie grubo, będzie mocno, no bo też Woody Harrelson. No patrzcie, Tom Hardy i Woody Harrelson są dobre postacie, to jest dobrzy aktorzy. Nieważne co się o ten temat mówi. Ostatnio mówiłem, że słyszałem plotkę, że właśnie Tom Hardy ma być nowym Jamesem Bondem. Jestem za, a nawet przeciw. Od czasu, kiedy go widziałem w filmie Bronson, gdzie po prostu rozwalił system. Jak dla mnie w tym momencie Tom Hardy może wziąć książkę telefoniczną i czytać i dla mnie to będzie super świetna, przyjemna okazja na spędzenie czasu z nim. Dobra, patrzę dalej, gdzie tutaj się... Czad mi się strasznie... ja w was zdziwię, zemsta Sithów najlepsza według siebie. No, zemsta Sithów jest dobra, przyznam szczerze, z pierwszej trylogii, która jest drugą, ale dokładnie wiecie o co chodzi. Wydaje mi się, że Zemsta Sithów jest najlepsza. Zresztą w ogóle walkę Anakina z Obi-Wanem w kinie to widziałem już kilkanaście razy i to jeszcze w kinie. A akurat tylko dlatego, że wtedy w kinie pracowałem. A o Obi-Wanie sobie jeszcze dzisiaj pomówimy, gdyż są nowe rzeczy na temat serialu, na temat Bena Kenobiego. Proszę bardzo, patrzymy dalej, co się pisze, co tu piszecie. Jurek Piechota, Marcin, jeśli chodzi o Trejo, to się wyobrażam go w roli innej niż złego typa i jest w tym naprawdę dobry, najlepsze z nim Macheta zabija i Con Air. Z nim jest taka zabawna sprawa, że no, gdyby nie Robert Rodriguez, czyli jego kuzyn, no to danego Trejo pewnie już by nie było między nami, znowu mówiąc tak jak Siara odłożył łyżkę chili. Gdyż to był jego kuzyn, no i warunek był taki, żeby nie potrafił do Pierla, że będzie miał pracę. No i akurat w ten sposób właśnie Robert zatrudnił go na planie Desperado, jeżeli mnie pamięć nie myli, z Salmą Hayek oraz Antkiem Banderasem. Jako czarny charakter, także, ale dany Trejo jest, jeżeli mnie pamięć chyba, znowuż nie myli, ale mnie dzisiaj pamięć, mam nadzieję, że nie myli, w Księdze Rekordów Guinnessa jako aktor, no, który ginie najczęściej w filmach, więc coś w tym
jest. Hulk z 2003 był kiepski, a z 2008 najgorszy w MCU. No, śmiem się nie zgodzić. Wersja właśnie z Timem Rothem, czyli z Abomination, podobała mi się dosyć bardzo, mimo że w poprzedniej części wystąpił sam Elliot, twardziel, którego kocham po prostu, czy to, nieważne, czy to Wykidajło, czy to Byliśmy żołnierzami, czy Tombstone, jak to woli, z naszą kochaną Janną Pacułą. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Patrzmy dalej. A polska wersja Doktor Dolittle to Doktor Dolitr. Może tak jest. Co sądzisz o zwiastunie Wonder Woman 8.4? No w porządku, no to już było wiele razy wałkowane. Teraz po raz wtóry będzie pewnie przeniesione. Wiadomo jak to jest. Rzeczywiście daje radę. Pozdrawiam Cię również Madame Perfumella. Fajnie, że jesteś. Kiedyś był chyba na Netflixie Doktor Dolittle 2 z Eddie Murphym. Tam kilka tych filmów pamiętam z Murphym było, więc dosyć dobrze było. Idę spać, bo piąty do pracy. Cześć. Na razie Orlandzie. Widzimy się za czas jakiś. Jeśli jesteście nowi na kanale, aha, to dobrze, to piszesz, dobrze, oczywiście, mogę przypomnieć pewnie, że mogę przypomnieć co jakiś czas, bo pamięć mnie nie myli, ale czasami to oczywiście się dzieje, że możecie jak najbardziej dać suba, czyli na początek przybicie łapkę w górę, po drugie sub, a po trzecie dzwonek z opcją wszystko, gdyż ja mówię, publikuję kilka razy, a ostatnimi czasy nawet 4 razy w tygodniu, 4 razy, ale normalnie ja lecę hardcorem. Popatrzmy co tam się dalej. Ja mam trylogię Mistrz Kierownicy Ucieka bez lektora. Piękna sprawa, naprawdę. Bart Reynolds to jest coś fajnego, coś pięknego, rzeczywiście. Popatrzmy dalej. Dobra, lecimy dalej, panie i panowie. Kolejny temat, bo rzeczywiście troszkę się zadziadziliśmy. Skoro jesteśmy w gronie komiksowym, w gronie takowym, to pogadamy znowu o pajęczarzu. Jak wiecie, zdjęcia niedługo się rozpoczną. Coraz więcej wiadomo. Wiadomo, że tak oficjalnie już jest, podpisał kontrakt Jamie Foxx na wystąpienie w trzecim filmie o pajęczarzu. Więc w tym momencie, jak już mówiłem ostatnio, będzie to drugi aktor, który się przenosi ze wcześniejszych uniwersum, wcześniejszych filmów, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, do nowego. Pierwszym oczywiście był J.K. Simmons, który wcielił się w rolę J. Jonah Jamesona Jr. na początku. Teraz właśnie jest Jamie Foxx, który wcieli się w rolę Elektro. Dobrze rzeczywiście, bo w tej nowej wersji ma się dziać dużo. Do tego stopnia, że jest w pewien sposób już potwierdzone, że Spider-Man, a właściwie Peter Parker, dostanie nowego mentora. Wiadomo, pierwszym jego, chyba i najważniejszym, nie czarujmy się, mentorem był Tony Stark. Zaprzyjaźnił się z nim bardzo konkretnie, bardziej relacja to była ojciec-syn niż powiedzmy Avenger. Drugim, to widzieliśmy w ostatnim filmie o Spider-Manie, właśnie był Nick Fury, który tam troszeczkę mu pomagał, a tak naprawdę najważniejszym teraz i pewnie domyślam się przy najbliższe kilka produkcji, to facet, z którym już współpracowali wcześniej w filmie, czyli chodzi mi o Benedicta Cumberbatcha i jego postać Doktora Strange'a. Doktor Strange ma zostać jego nowym mentorem, będzie go nauczał, więc to, co właśnie było pytanie odnośnie Venoma, czy może pojawić się w MCU. W tym momencie już jest niemalże potwierdzone, że Benedict Cumberbatch pojawi się w nowym filmie o Spider-Manie i możliwe, że Spider-Man pojawi się w nowym filmie o Benedictie Cumberbatchu, nie, o Doktorze Strange, Multiverse of Madness, gdyż to będzie się wszystko łączyło. Benedict będzie miał niezłą zagwozdkę, gdyż będzie musiał się przemieszczać. Oni w tym momencie będą kręcili 2 filmy w tym samym czasie, czyli z jednej strony w Anglii będzie kręcony Doctor Strange, z drugiej strony w US of A będzie kręcony Spider-Man. I tu będzie Benedict Cumberbatch. Wiadomo, pewne zdjęcia można nakręcić tutaj i potem to powiedzmy przenieść na zielonym ekranie i tak dalej, ale to jest MCU, to jest Marvel, to jest Disney, oni naprawdę będą inaczej do tego podchodzili i to jest rzeczywiście fajne. To według The Hollywood Reporter właśnie jest ujawnione, że Doctor Strange będzie jego mentorem. Zobaczymy jak to wyjdzie, przyznam szczerze, bo to będzie grubo. Będzie grubo, będzie się działo. Zdjęcia ruszają jeszcze w tym miesiącu w Atlancie. Tutaj właśnie sobie patrzę na artykuł. I to, co właśnie mówiłem odnośnie podróżowania, chociaż z drugiej strony Benedict Cumberbatch zrobi Doctor Strange zrobi takie kółka, przejdzie sobie, że harmonogram produkcji zbiega się z rozpoczęciem pracy na planie innego widowiska, czyli Doctor Strange in the Multiverse of Madness, który to robi Sam Raimi, zresztą bardzo dobrze znany
wszelkim fanom ciekawego, rzetelnego kina. I zobaczymy, jak to jest. Tutaj mamy Atlanta, jak mówiłem wcześniej, tu mamy Londyn. Benedict Penny sobie będzie podróżował. Jestem ciekaw, gdyż wystarczy przypomnieć sobie Avengerów 3 i 4, kiedy to oczywiście panowie współpracowali. Nie mieli innego wyjścia, bo była zadyma dosyć konkretna, działo się grubo, więc jest dobrze. Jest dobrze. Jestem ciekaw, jak do tego podejdą. Cumberbatch nie jest nowy, wiadomo, jeżeli chodzi o postać komiksową. Cumberbatch nie jest nowy i jest rzeczywiście, wydaje mi się, na wyższym poziomie, to śmiem stwierdzić, aktorskim niż Robert Downey Jr., bo rzeczywiście jest dużo, wydaje mi się, lepszym aktorem, ciekawszym, potrafiąc zdobyć z siebie dużo większą głębię, ekspresję i tak dalej. Dokładnie to, co my Tygryskie lubimy najbardziej, oglądając, popatrz, ta postać jest wiarygodna. Mimo że Robert Downey Jr. nie grał dobrze Tony'ego Starka, gdyż on był Tonym Starkiem. Tak samo ja mówiłem wielokrotnie, że Mickey Rourke nie grał Marva w Sin City, on był Marvem, rzeczywiście tak to było. To jestem ciekaw tego połączenia, naprawdę jestem ciekaw, jak to będzie. Również z tym panem, ponieważ Kevin Feige stwierdził, że ma dokładny, bardzo wyszczególniony pomysł, jak wykorzystać Ryana Reynoldsa oraz Deadpoola właśnie w MCU. Zobaczymy. Naprawdę jestem za, bo dobrze wiecie, że wszelkiego rodzaju ciekawostki komiksowe uwielbiam, oczywiście, że tak. Styx. Ja czekam, aż zrobią sequel że Życie ma sens z 2000 roku, polski film. Że Życie ma sens. To jest to z Daną Stęką? Chyba, jeżeli tak, nie kojarzę, ale 20 lat nie wydaje mi się. W Polsce, jeżeli się już robi, chociaż z drugiej strony ostatnio był tam Kogiel-Mogiel chyba 50 czy jakoś tak, ale przeważnie jak się w Polsce robi kontynuację, to się robi jedna po drugiej. Nie jest to tak wiadomo kultowy film jak Psy, że można zrobić kontynuację wiele lat później, ale zobaczymy. Czemu nie? U nas się rzadko robi dobre kontynuacje, więc czy czekamy na Batmana z Pattisonem, Pita Hulciman? Oczywiście, że tak. Wierzę w Pattisona, naprawdę jestem bardzo zaintrygowany. Na Netflixie jest właśnie nowy, teraz pojawił się film Diabeł Wcielony z Pattisonem między innymi i właśnie z Hollandem. Jestem ciekaw, jak to wypadło, pewnie sobie w przyszłym tygodniu obejrzę, ale tak, widziałem Pattisona w kilku ciekawych rolach, między innymi Latarnia. Jeżeli widzieliście, to wiecie, o czym mówię. Jeżeli nie, to naprawdę obejrzycie z nim oraz z Willemem Dafoe. Oj, naprawdę film inny niż inny. Naprawdę odjechany taki, że głowa boli, tam się dzieje, ale jest dobre aktorsko. Nie widziałem oczywiście, albo może to niekoniecznie jest oczywiste, nie widziałem sagi Zmierzch, więc nie będę się wypowiadał na temat tego, czemu tam rzeczywiście dobry, czy nie. Ja go kojarzę oczywiście z Harry'ego Pottera, jak żeby nie inaczej. Ja go kojarzę między innymi z Latarni, więc oczywiście, że czekam i jestem jednym z tych, którzy czekają. W ogóle, kiedy jeszcze Fox miało Fantastic czwórkę, powinno zrobić coś z tym jak Sony ze Spider-Manem, czyli dogadać się z Marvelem i po prostu tylko dystrybuować te filmy. Ale dobrze wiesz, jak zrobili Fantastyczną czwórkę. To nie chodzi o to, że Marvel miał dystrybuować czy coś. Po prostu Fantastyczna czwórka, którą zrobili ostatnią, to był film, który był do dupy niepodobny. On się do niczego nie nadawał. Ja w tym momencie, jak obejrzałem ten film, to czułem się, jakby ktoś walnął pięścią w nos i ucha poszło, bo to naprawdę oglądając zastanawiałem się, co to jest. Po prostu to nie miało sensu, składu. Michael B. Jordan jest tam, pojawił się i po co? W ogóle wytłumaczenie jakieś, że to jest mój brat i tak dalej. Co to, po co, gdzie? Bez sensu w ogóle. Sam pomysł, sam to jak weszli, nie, tego się nie dało oglądać. To po prostu było beznadziejne, nudne. Jeżeli mi pamięć nie myli, na poprzednim kanale jest recenzja, jeżeli macie ochotę, obejrzyjcie sobie, ale odradzam. Naprawdę to jest jeden z tych filmów, których nie da się odzobaczyć, ale lepiej o nim zapomnieć. Już 75 minuta, oby nie było takie frajerstwo, że 2 lata temu, że bramka stracona w ostatniej minucie. Filipie, ach, czemu nie normalnie? Czemu nie? Wyciszycie... Nie, dobra. Żółta kartka na razie, Filipie. Żółta kartka, ja mecz nagrywam, więc obejrzę. Jeżeli jeszcze raz zdradzisz, jaki jest wynik meczu, albo co się dzieje, to naprawdę zdenerwuję się. Żartuję. Elektro, coś słyszałem, że będzie w innym kolorze, pisze Dawid M. A czy to jest istotne tak naprawdę, czy będzie czerwony, żółty, zielony, biały czy niebieski? No nie wiem, no rzeczywiście może się okazać, że jak najbardziej podłączył się, co teraz jest modne, ekologia, podłączył się, nie wiem, pod wiatrak i będzie zielony na przykład. Albo, czekajcie, jeśli mogę, czekajcie, uwaga, zrobimy trik, że na przykład zielony, elektro będzie zielony.
Albo na przykład, nie wiem, podłączy się pod straż pożarną, będzie czerwony. Ła! Albo wręcz inaczej i będzie po prostu się mienił kolorami tęczy, będzie się działo i tak dalej. Nie wiem, nie jest to dla mnie jak najbardziej istotne, czy będzie biały, czerwony, zielony czy niebieski, byle po prostu był dobrze zrobionym filmem. Bo takie detale, no to rzeczywiście będziemy się już czepiać, jeżeli się okaże, że zrobili film za 200 baniek i efekty specjalne są beznadziejne, ale no czy to Sony, czy to Marvel przyzwyczaili mnie do tego, że rzeczywiście dadzą radę. Patrzę dalej, co tutaj się dzieje. Adaś Myers, może być Adaś z tego Myers-Kruger, może być Adaś, dobra, super, nie ma problemu. Tak jak Reynolds nie grał Deadpoola, on był Deadpoolem. No, to jest jeszcze większa sprawa, ponieważ on nie tylko właśnie był Deadpoolem, ale i lobbował, żeby ten film powstał i tak dalej, w ogóle grubo. Też o Reynoldsu dzisiaj też powiemy, no, pośrednio. Dzisiaj w sumie tak patrzę na tematy, to bardzo komiksowy się zrobi odcinek, a patrzcie, Marcina z Kocham Kino dzisiaj nie ma z nami, a mimo wszystko. Tak jest. Paja idę. Cześć Hulcikman, na razie do zobaczyska. Patrzymy dalej. O, dobrze, tutaj się podziało. Dobra, nieważne. F4 2015, film, na którym zasnąłem w kinie, pisze film. No i proszę cię bardzo, można. Wiele takich filmów co prawda nie było w moim przypadku, ale kilka się zdarzyło. Mary Jane Watson jako alternatywka w nowym Spider-Manie. Zobaczymy, naprawdę zobaczymy kim będzie, co będzie, jak będzie, czas pokaże. Słuchajcie, skoro właśnie była teraz mowa o komiksach, na chwilę odejdziemy, ale zostaniemy ciągle w kręgu sci-fi i w kręgu dobrego kina. Otóż jakiś czas temu Ewan McGregor brał udział w talk show. Jakby był Roland, to by wam powiedział też właśnie, skoro jest, czy tam na przykład Marcin z kanału Kocham Kino, no, na Wyspach, wiadomo jak jest akurat w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Graham Norton Show, czyli tak zwany talk show, tak wiecie, taki ichniejszy Kuba Wojewódzki. Miał przyjemność i gościł w nim Ewan McGregor. Oczywiście, no i został zapytany, o co się dzieje, panie Ewanie McGregoru, z serialem Obi-Wan Kenobi. No i co powiedział Obi-Wan? Co powiedział Ewan? To historia Obi-Wana Kenobiego, ale ten serial nie tylko jest oparty na moim bohaterze, przyznał Gwiazdor, aczkolwiek na pewno będzie mnie dużo, co bardzo sobie cenię, co jest dobre. Więc zobaczymy, jak to będzie. Jest to, na początek zaplanowany jest serial 6-odcinkowy. Będzie 6 odcinków. Akcja będzie się działa 8 lat po zemście Sithów oraz 11 lat przed Nową Nadzieją. Czyli jak łatwo domyśleć, 8 lat, czyli zarówno Luke, jak i Leia będą mieli po 8 lat. Więc będą dzieciakami. No wtedy już Anakin był uczony na Jedi, jeżeli mnie pamięć mnie myli. O, rzeczywiście, jak najbardziej. Zobaczymy, jak to będzie grane. 8 lat, oczywiście. Czyli mniej więcej tyle, ile Anakin, gdy skrzyżował ścieżki z Kenobim. O, czyli gdzieś mniej więcej w ten sposób wtedy miał Anakin. Zobaczymy, jak to będzie się działo. Tutaj mam, że wciąż mają w oku szaleć siepacze organizacji Crimson Dawn. Pewnie kojarzycie z takiego bardzo nieudanego filmu, jakim był Gwiezdne Wojny Han Solo. No i zobaczymy, jak to będzie zrobione. No, nie odkryję Ameryki w żaden sposób, jeżeli wam powiem, że będzie to robione na platformę Disney+. Więc tylko trzeba czekać naprawdę, aż Disney Plus się pojawi w Polsce. Ale ostatnimi czasy, no wiadomo, że czasu chyba im nie starcza na to, żeby wprowadzić Disney Plus do Polski, bo już jakiś czas temu powiedzieli, że niedługo będzie animacja, którą rzeczywiście wszyscy, a nawet muszę to odnaleźć, rzeczywiście przyznam wam szczerze, gdyż mi umknęło to, a to animacja jest dosyć znana, dosyć w miarę ciekawa, tylko gdzie ja to mam, muszę oczywiście znaleźć, bo mi gdzieś uciekło, ale co będę wam mówił. W każdym razie na pewno nie będzie Disneya Plus w Polsce do końca roku, a to niekoniecznie już jest dobra wiadomość, bo wiadomo, im szybciej, tym byłoby lepiej, ale chyba nie znajdę sobie takiej wiadomości. W każdym razie za czas jakiś nie znajdę. W każdym razie pod koniec roku miała wejść nowa animacja do kin. W każdym razie i Disney stwierdził, że wejdzie tam, gdzie nie ma Disney Plus, wejdzie do kin, a tam, gdzie Disney Plus jest, wejdzie od razu na VOD, na platformę Disney Plus i nie będzie już w tym momencie trzeba, tak jak przy okazji było Mulan, nie trzeba będzie dodatkowo płacić, więc zobaczymy gra. Co w duszy gra?
Tak się nazywa ta animacja. Więc skoro zapowiedzieli, że 25 grudnia trafi do kin w Polsce, no to wiadomo, że co najmniej do 25 grudnia, a potem wiadomo są święta, więc pewnie do połowy stycznia nic się nie będzie w tym aspekcie działo, a dokładnie wiecie, że potem tak naprawdę aż do lutego, umówmy się, do lutego, do marca jest posłucha, to znaczy nie ma nic ciekawego i tak dalej, więc pewnie gdzieś może koło Wielkanocy, mam nadzieję, że się mylę, ale koło Wielkanocy może być tak, że no okej, w porządku, wprowadzamy Disney+, proszę bardzo, wbijamy i będzie ciekawie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się mylę, że będzie inaczej, ale zaraz zobaczymy. Właściwie za kilka miesięcy zobaczymy, jak to się będzie działo. Obi-Wan czekam, oczywiście, że czekam jak najbardziej, tym bardziej, że no Gwiezdne Wojny, co tu dużo mówić. Disney powiedział już wiele lat temu, że dopóki ludzie będą chodzić do kina, dopóki filmy będą zarabiały, to oni będą co 2 lata wypuszczać filmy z nurtu głównego oraz naprzemiennie filmy z nurtu pobocznego. Dodatkowo wiadomo, że w tym momencie jest Mandalorian, który tylko i wyłącznie zarówno jakościowo, jak i finansowo udowodnił, że ludzie ciągle chcą Gwiezdne Wojny, są pełni nadziei i nowej nadziei, czy zemsty Sithów, że chcą, więc w tym momencie kwestia Obi-Wana była tylko naprawdę kwestią czasu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało w tejże kwestii. Aczkolwiek no, miało być wcześniej, miał być już film kinowy, no nie udało się niestety z takich lub innych względów. Zobaczymy, naprawdę zobaczymy. Jestem ciekaw, czy obejrzę. Oczywiście, że obejrzę, pewnie, że tak. Wrzucę, zobaczę co i jak, co, gdzie, kiedy, bo nie może być inaczej. Ja czytam książkę, że jako Anakin w roli cameo w retrospekcji powróci jednym odcinku niestety Christiansen. Nie wiem, przyznam szczerze, że nie widziałem, nie słyszałem na ten temat żadnych plotek. To jest Disney, więc już nie George Lucas. Nie będą pewnie zmieniali 500 000 razy. Wiecie, on wypuścił w latach 70., potem w 97 była wersja z nowymi efektami specjalnymi, potem znowu zmienił, że to nie Han Solo strzelał. Potem, że Han Solo strzelał, potem, że nie Han Solo. Więc naprawdę wydaje mi się, że zrobią to potem zmienił na końcu, że po powrocie Jedi, że ten duch to wygląda jak Christiansen, już nie ten aktor, który rzeczywiście wcielił się w Vadera bez, że tak powiem, tej maski pod koniec 6. części. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jako epizod niech się naprawdę pojawia, to nie ma znaczenia. Styx pisze, Obi-Wan Kenobi to żywa kopalnia memów, na przykład Hello there, I have a high grind, czy są Uncivilized. No oczywiście, że tak, pamiętamy. To nie są roboty, których szukacie. Disney Plus ma być podobno w Polsce w 2021 lub w 2022 roku. No szkoda, rzeczywiście szkoda, że aż tak długo czekają. No ale to szkoda Disneya, to jest plus oczywiście dla Netflixa, bo wiadomo jak jest. Marcin, czy widziałeś kiedyś tam strzałę X Gaming? Nie, nawet przyznam szczerze, że nie mam pojęcia co to jest. Soul, mój najbardziej oczekiwany film tego roku, pisze Filip. No to poczekasz sobie do 25 grudnia, wtedy ma być zarówno na platformie Disney Plus w kraju, gdzie jest Disney Plus i gdzie nie ma, czyli w Polsce również premiera kinowa. Polski tu znów będzie do hitu, powinno być dłuższe. No zobaczymy. W grudniu to będziemy w czarnej, oczywiście, że tak. Nie wiem, naprawdę sam sobie nie uzmysłem. Ja ostatnio zgadam z dzieciaka, mówię, fajnie będzie jak w przyszłym roku pojedziemy na wakacje, bo bym chciał, ale tutaj się nie dzieje. Tutaj ostatnio kina zapowiedziało właśnie, że zamykają swoje placówki w Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz w Ameryce, a w Ameryce Cinema World bodajże, jak się nazywa. To jest druga największa sieć, więc łatwo domyślić, że to jest przynajmniej kilka tysięcy, jak nie więcej ekranów. Nie mówię o kin, tylko ekranów, bo to wiadomo są multiplexy, więc co tu się dzieje, nie wiem. Premiery ciągle przesuwane, bo studia chcą zarobić kasę. Cholera wie, przyznam szczerze, Włodku, jak to będzie. Popatrzmy dalej. Jurek, żeby serial dał mi to, co miałem przy nawet nowej trylogii Lucasa, a nie przy obecnej, że Rey poczucie, że mimo wszystko nie zmarnowałem czasu. To byłoby dobrze, przyznam szczerze, bo nie czarujmy się. To jest tak, że trylogiami idąc jest od najlepszej do najgorszej, bo każdy fan Gwiezdnych Wojen dokładnie wie, że Nowa Nadzieja, Powrót Jedi, co było potem Przebudzenie Mocy i teraz chyba to ostatnie, to jest cały czas ten sam film. Musimy zniszczyć Gwiazdę Śmierci, musimy zniszczyć drugą Gwiazdę Śmierci, musimy potem pole siłowe, musimy potem to. Cały czas dostajemy ten sam film dla kolejnego pokolenia i tylko i wyłącznie
O to chodzi. Mam nadzieję, że w końcu powiedzą, dobra, dosyć tego odgrzewania kotletów, no bo o ile pomiędzy trylogią oryginalną, czyli tam powiedzmy lata 70-80, potem minęło, umówmy się, 20 lat do drugiej trylogii i teraz powiedzmy 20 lat, no oczywiście to wszystko naciągane, ale tak mniej więcej do trzeciej trylogii. No teraz będzie miała wyjść kolejna część i co, znowuż powiedzą, ok, no to teraz musimy znowuż dla nowego pokolenia, musimy odgrzać kotlet znowuż, dać Zenka Martyniuka, niech zagra przez te oczy zielone. Nie, bez sensu po prostu, niech zostanie solo Cantina. Także no nie wiem, jestem dużo bardziej, przyznam szczerze, oczekuję Obi-Wana Kenobiego, drugiego sezonu Mandaloriana, niż rzeczywiście 10 już w tym momencie części Gwiezdnych Wojen. No zobaczymy. Też ma być jeszcze, jeżeli pamięć mnie nie myli, a dzisiaj mnie dosyć konkretnie myli, ale ma być coś, co będzie się działo przed Łotrem 1, czyli Gwiezdne Wojny przez Łotrem 1, też chyba jakiś serial. Mówiłem o tym jakiś czas temu, także super byłoby. Zobaczymy. Filip. W wersji oryginalnej Powrót Jedi w ducha Anakina wcielił się aktor Sebastian Shaw. Oczywiście tam tak naprawdę w ducha, tak, bo jeżeli pamiętam, to tam jeżeli chodzi o Vadera, to wcielało się kilku aktorów. Nie chodzi mi oczywiście o Jamesa Earla Jonesa, tylko właśnie o samą postać Vadera w kostiumie. The Fuck byś zaprosił na jakiś seans, też lubi Marvela i inne ciekawostki, coś jak Marcin z Kocham Kino. The Fuck, muszę sobie zanotować, przyznam szczerze, może i zapytam. Oczywiście, że tak, ja uwielbiam wasze sugestie, bo dzięki temu wiem, kogo wy chcecie, żebym zapraszał do programu, wiem, jakie tematy chcecie, żebym poruszał, więc wasze życzenie jest dla mnie rozkazem. Sprawdzę jego rzeczy, jeżeli będą mnie interesowały, jeżeli wyda mi się, że są zrobione ciekawe, interesujące, to oczywiście, że tak, czemu? Jak to powtórzę raz kolejny. Jestem za, a nawet przeciw, jak mawiał Leszek. Fajny jest film Projekt, pyta Morty Smith. Chodzi o projekt ten z Foxem. Niespecjalnie, to znaczy możesz obejrzeć, to oczywiście robiłem recenzję, ale możesz obejrzeć i to wszystko. To jest, dałem 6 na 10, czyli obejrzysz i zapominasz. Najniższa nota dobra, jaką mogłem dać. Pomysł mi się podoba, wykonanie już nie bardzo, bo to jest ten film w starym stylu, zabili go i uciekł. Pamiętasz? Patrick Swayze, Vicky Daiwo, tylko nic nie dzieje. Arnold jako John Matrix w Komando, tutaj Rana, on tam wszystkich rozwala, rozpiernicza. John Rambo oczywiście w Rambo, Marion Cobretti i tak dalej, i tak dalej. To jest w tym stylu, ale no brakuje tego coś. Naprawdę dużo lepszy jest John Wick, dużo ciekawszy jest Bright, między innymi też na Netflixie jakiś czas temu był robiony, więc obejrzyj, a 2 godziny później będzie, co to był za film? No niekoniecznie, naprawdę, niekoniecznie. Jak ostatnimi czasy, o ile to był The Old Guard z Charlize Theron, był Tyler Rake z Hemsworthem, rzeczywiście fajniejsze, dużo ciekawsze, no to tutaj jakoś obejrzałem 2 filmy Netflixa w ten weekend i rzeczywiście oba niespecjalnie były dobre. Można obejrzeć ten, ale szału nie ma. Racja ziom, yo. Pisze Adaś. Dobra, w ogóle w Nowej Nadziei początkowo miało nie być na Disney+, bo jest jedna część Star Wars, do której jeszcze prawa miał Fox. No a w tym momencie Fox już jak najbardziej jest częścią Disneya, więc wiadomo jak jest. Dobra, panie i panowie, Gwiezdne Wojny uważam za zakończone, lecimy dalej. Tylko przepukam gardziołko. Tym razem dzisiaj widzę, że dużo będzie o platformach VOD. No, słuchajcie, skoro nie ma kin, skoro nie ma takiej możliwości, ażeby rzeczywiście pójść pogadać o filmach kinowych, no to będzie o platformach VOD. A skoro już mowa była o Netflixie, skoro była już mowa o Disney+, no to pora na, tak oczywiście, HBO Max. HBO Max to kolejna platforma, która nie jest dostępna w Polsce, która rzeczywiście nie ma i na razie nie ma chyba. Jeżeli jest, to dajcie mi znać, aczkolwiek nie słyszałem, że były jakieś tematy na zasadzie wprowadzamy wtedy i wtedy w Polsce, czy tam w Europie Środkowo-Wschodniej, bo oni to akurat raczej robią nie tyle krajami, co regionami. Super, bardzo fajnie. Ale HBO Max stwierdziło, że mówiłem, będzie dzisiaj pośrednio, bezpośrednio niekoniecznie, ale stwierdzili, że no dobrze, do czego można byłoby zrobić jakiś serial, co rzeczywiście ludzie znają, ale nie byli zadowoleni, ale można zrobić, żeby było ciekawie. I teraz taka właśnie zagadka dla was. Coś, co było zrobione na podstawie komiksu, było beznadziejne, było takim tandetnym gównem, że aż się o tym nie chcę mówić. Było zielonym, tandetnym syfem,
A oczywiście, skoro HBO, czyli Warner Brothers, czyli mają do tego prawa, bo to jest DC. Co można byłoby zrobić? Oczywiście, że tak. Co można byłoby zrobić, panie i panowie, można byłoby zrobić zieloną latarnię. Green Lantern. Tak, oczywiście, że tak. HBO Max sięgnęło po tenże komiks, czyli po korpus zielonych latarni i stwierdziło, że dobrze. Lecimy z koksem. Robimy serial na podstawie zielonej latarni. Powiem tak. Źle to nie może wyjść. Bo gorzej niż zielona latarnia z Reynoldsem nie wyjdzie. Zresztą sam się z tego brechał, no pamiętacie, w Deadpoolu co było. Nie dawaj mi zielonego kostiumu, a niech nie będzie przynajmniej chociaż też animowany. Wiadomo jak to jest potem tam w drugiej części bierze od... Jak on się nazywał? Od Thanosa, tak. No, niech będzie. Od Thanosa bierze ten zegar, cofa się w czasie, tam załatwia siebie, żeby nie podpisał. Dokładnie wiecie jak to jest, ale będzie serial właśnie na podstawie zielonej latarni. No, pojawi się w nim cały szereg znanych z komiksów członków. No, korpusu Zielonych Latarni. Tutaj kilka mam sobie właśnie wynotowałem. Guy Gardner, Alan Scott, Kilowog, no oczywiście będzie Sinestro, no bo jak żeby inaczej, będą również całkowicie nowi bohaterowie. Ja o ile nie jestem specjalnie zadowolony z tego, jak to rzeczywiście wyglądało w filmie, no to jakiś czas temu była, jeżeli mnie pamięć nie myli, animacja. Też zatytułowana Zielona Latarnia, nawet jest napisane w latach 2011-2013 był rzeczywiście Zielona Latarnia. Również pojawili się oni w animowanym serialu Liga Sprawiedliwości. 10 odcinków na początek będzie. Jest zamówione 10 odcinków, czyli jak łatwo się domyśleć, jaki będzie sezon 10-odcinkowy. Chociaż z drugiej strony może być nawet zrobione w ten sposób, że 10 zamówimy, dziękuję bardzo, wypuszczamy, poczekamy jak będzie z pierwszymi 2 czy 3. Będzie pozytywny odbiór, to lecimy dalej. Czasami się na tym mogą przejechać, wiecie, no, zanim jeszcze pierwszy odcinek The Swamp Thing był opublikowany, no to w tym momencie już wytwórnia powiedziała, dziękuję bardzo, kasujemy, nie będziemy tego dalej pokazywać. Scenarzystami serialu będą Seth Graham Smith, nikomu to nic nie mówi, ale kiedy już powiem Mroczne Cienie albo Lego Batman film, to już lepiej oczywiście. I to mnie martwi, ponieważ jest Mark Guggenheim. Krzysiu Lesiu pewnie się ucieszy, gdyż on między innymi odpowiedzialny był za serial Arrow, ale czemu mnie martwi? Ponieważ to on między innymi był odpowiedzialny za pełnometrażowy film pod tytułem Zielona Latarnia. Tak, z Ryanem Reynoldsem. No zobaczymy. On teoretycznie ma pełnić funkcję showrunnera, czyli będzie tak naprawdę bardziej się skupił na całym serialu niż na konkretnych szczegółach artystycznych, jeżeli tak można to powiedzieć. No zobaczymy. Ja osobiście chciałem powiedzieć, że mam mieszane uczucia, ale no, czy to Hal Jordan, czy różnego rodzaju inne wcielenia właśnie, jakie Zielona Latarnia miał na przestrzeni dziejów. Tak, w animacjach to wygląda fajnie. W animacjach rzeczywiście on wygląda dobrze, sensownie i ciekawie. To wtedy wszystko jest jakoś poukładane sensownie, dobrze, ciekawie. A czy on był dobrze, ciekawie zrobiony w filmie? No nie, w filmie nie. Poza tym on tak naprawdę nie był nigdzie w jakiś sposób nie był pokazywany. Ostatnio mieli szansę zrobić to w Lidze Sprawiedliwości. No nie było go. Stwierdzili, że wrzucą kilka innych postaci, które ludzie znali mniej lub bardziej, jak na przykład Cyborg, którego tak niespecjalnie ludzie kojarzyli. Flasha mieli tą przewagę, że oczywiście był już serial na CW, bodajże tak się nazywa ta telewizja w Ameryce, no i przy okazji też w Polsce był pokazywany, więc tu była ich przewaga. A teraz wydaje mi się, że to w pewien sposób badanie gruntu. Na zasadzie, okej, dobra, wrzucimy, będzie w porządku, wrzucimy w ten sposób, pokażemy, sprawdzimy. Będą chcieli ludzie oglądać? Będą oglądać, to będą oglądać. No co tu dużo mówić. Serial się sprzeda, no to za kilka lat wrócimy do tematu filmu pełnometrażowego. Wiadomo, że w tym momencie kolejne części powstają, Wonder Woman i tak dalej. Kolejny, tak jak mówię, Batman, więc możliwe, że rzeczywiście za czas jakiś Zielona Latarnia powróci na ekran kinowy. Jest taka możliwość, aczkolwiek niekoniecznie. Zobaczymy. Kasa, misiu, kasa, może o kasę chodzi. Ciekawi mnie Atomic Blonde 2, pisze Dawid M. A jest może już w planach, czy już zrobili? O co chodzi? Zaraz tutaj sprawdzę.
bo rzeczywiście Atomic Blonde 1 robiło wrażenie. Jest tutaj, mam już dwójeczka. Już sobie patrzę na dwójeczkę. Aha, wiadomo, że nic nie wiadomo, czyli wiadomo, że jest Charlize Theron. Nie ma jeszcze podanej szczegółów, nawet jeszcze nie ma reżysera, a data jest pewnie gdzieś tam już jest, aczkolwiek tutaj nie widzę, więc nawet nie ma szczegółów. No zobaczymy. Jedynka rzeczywiście dobrym filmem była, dosyć fajnie odebrana. Popatrzymy jak to będzie. O nie tylko nie zielona latarnia z Reynoldsem. No nie z Reynoldsem, no razem nie z Reynoldsem, będzie z kimś innym. Ja byłem mały, byłem wielkim fanem Spidermana, pisze Adaś. Wszyscy byliśmy. Pamiętam kiedyś, jak przeczytałem swoje nazwisko w komiksie, bo tam jest jedna taka scena, jednym z odcinków, że właśnie Spiderman rzuca pluskwę na faceta, no i potem znajduje, gniecie ją butem i jest skruch. Mówię, o patrzcie, normalnie to był chyba 89? Nie, musiałem być wtedy już starszy. Gdzieś koło 92 roku może. To było coś pięknego, coś pięknego. Dawid M. pisze, serial The Continental powiązany z Johnem Wickiem. No oczywiście, że tak. The Continental, czyli słynny, znany hotel, w którym zabójcy mogą czuć się bezpiecznie. No zobaczymy. Rzeczywiście kolejny multiversum, kolejny Wickiverse, jakoś tak to można nazwać. Pewnie tak, no. John Wick miał nie powracać, miało być tylko 3 części, to proszę bardzo, trzecia się sprzedała bardzo dobrze, mimo że według mnie oczywiście najsłabszą jest, bo już widać, że Keanu Reeves troszeczkę nie był w formie, nie był przydatny. Zobaczymy jak to będzie. Podobno w 2022 ma mieć premierę Lego Batman Movie 2, tego samego dnia co Avatar 2. I nie mogę się odbić bez Avataru, prawda? Oczywiście, że tak, już sprawdzę. Lego Batman 2. Zobaczymy, czy cokolwiek jest na rzeczy. Jest, proszę bardzo. Nie, jak zaraz. Sekundkę. Co mi Lego Batman Movie 2. Ale Lego Batman Movie 2 tutaj mamy, że był już w 2012. To więc nie bardzo czaję o co chodzi. Lego Batman 2. No jest, że był w 12, panie Majster, ale też jest The Lego Batman Movie, tak, jak najbardziej jest zaplanowany na 4 lutego 2022 roku. Zobaczymy jak to będzie. A czy Avatar 2 ma wtedy samego premiery dnia? Avatar 2 jest na 2022, zobaczymy. On chyba ostatnio dostał kopa. Nie, na 16 grudnia jest 2022 roku. On ostatnio dostał kopa. Tam się chyba miał Spider-Man chyba ma, jeżeli mnie pamięć nie myli, chyba datę wskoczył w tą. Zobaczymy jak to będzie. No potwory z bagien skasowali, podobno okazał się za dobry. No nie wiem, bo przyznam szczerze, nie widziałem jeszcze do dzisiaj. W tym momencie z seriali to oglądam Syna Marnotrawnego, między innymi z Michaelem Sheenem w roli drugoplanowej oraz zacząłem, ale chyba obejrzałem na razie pół odcinka, bo nie mogę znaleźć czasu na Umbrella Academy, więc jestem ciekaw jak to będzie, co się będzie działo, o co będzie chodziło. Patrzę dalej, co piszecie. Jak tego samego jak z Awatara 2, to raczej w 2211. Pewnie tak, Jurku, bardzo ładnie, naprawdę żółwik dla ciebie. Cameron musi być zrobione perfekcyjnie i tak dalej. Szkoda gadać, po prostu szkoda gadać, jak to będzie. Flash oglądało się na Pulsie. Przyznam szczerze, że ja Flasha oglądałem do tej pory, to znaczy wszystkie odcinki serialu obejrzałem jak najbardziej, bo Strzałę sobie odpuściłem jakieś sezony 2 temu, czyli Arrow. Pozostałe te filmy z tego Arrowverse, że tak powiem, te seriale, przepraszam, to też jakiś czas temu już sobie odpaliłem, bo po 1, 2, 3, 5 odcinkach stwierdziłem, że nie ma sensu, bo to legendy, jeżeli mnie pamięć nie myli, oglądam najdłużej, ale nie podobało mi się, więc też sobie odpuściłem. A Flasha jak najbardziej sobie patrzę. Co tutaj? Przecież Marcin, już wtedy byłeś sławny. Oczywiście, że tak. Spider-Man rządzi, taki mój ziomek normalnie, bo to nie Peter Parker, tylko Piotrek Parkowski, wiadomo, z osiedla obok. Ale to jest film na podstawie gry, pisze Filip. No zobaczymy, super, może być ciekawe, ale to już w tym momencie powiedziałem, że 22 siemka. Styx, aha, to sobie gadacie. Dobra, patrzymy dalej, co tutaj się dzieje. Ja osobiście, no o ile, czy to rzeczywiście HBO Max, czy to Disney Plus, czy Netflix, muszę przyznać, że wszyscy działają prężnie. Aczkolwiek, no, czekać, tylko naprawdę czekać, Amazon Prime dołączy, tylko w tym momencie za co się może wziąć Amazon Prime? Bo o ile Disney, no to wiadomo, ma wszelkiego rodzaju Marvelowe rzeczy, HBO Max
ma, no to tu dużo mówić, ma wszystko, co jest związane z Warner Brothers. Netflix wykorzystuje dzieła, że tak powiem, nieznane. Jakkolwiek to nie zabrzmiało, czy to był, no, umówmy się, Old Guard, Tyler Rake i tak dalej. To jest, wiadomo, że nie wszystko jest komiksowe. Część jest na poły komiksowa, a część po prostu gdzieś tam z jakichś niszowych rzeczy, ale rzeczywiście chwytają się czego mogą. A teraz, co może właśnie zrobić Amazon Prime? Co może zrobić Hulu? Co może zrobić Rakuten? To są rzeczywiście sieci, które na świecie, no w Polsce niekoniecznie, są bardzo dobrze znane, są bardzo dobrze rozpoznawalne, jeżeli chodzi o działalność VOD. No nie wiem, tylko trzeba czekać naprawdę, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Ja jestem sam zdziwiony i zaszokowany, że oprócz tak naprawdę Netflixa, no nie czarujmy się, nic w Polsce jeszcze nie działa. Bo ani HBO Max, my ciągle mamy HBO Go, które jest na zachodzie już nie jest rozwijane, jest po prostu wycofywane. Już produkcje jak są wrzucane to tylko i wyłącznie już na HBO Max. Może tam jakieś rzeczywiście są sprawy umów jakichś tam licencjackich, wiadomo, licencji, że akurat my mamy do tego i potem trzeba to rzeczywiście skończyć. Tak samo jak na przykład jest z Daredevilem, Punisherem, Jessica Jones i tak dalej. No w tym momencie już się niedługo kończy Netflixowi, więc będzie mógł Disney Plus zaszaleć. Zobaczymy. Naprawdę jestem zaciekawiony, co to będzie, jak rzeczywiście oni powiedzą, dobra, no to my szalejemy. My wchodzimy teraz do gry i bierzemy Torgala. Może pójdą do jakiejś innej Dark Horse. Może powiemy, dawać tutaj rzeczywiście wszystko, co jest dobrego, wartego zrobienia z Dark Horse robimy. No ja jestem ciekaw i czekam, bo rzeczywiście osobiście bardzo bym na przykład chciał zobaczyć Tytusa. Tylko że na przykład problem jest taki z polskimi komiksami, że o ile osoby w moim wieku i starsze, to domyślam się, że w całej Europie Środkowo-Wschodniej, czyli Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry i tak dalej, bo wtedy wiadomo, że to było wszędzie pokazywane, kojarzą. Ale my nie jesteśmy, że tak powiem, tak zwany, bardzo takie ładne polskie słowo jest target. To nie o nas chodzi, a poza tym nawet jeżeli tak, to studio nie wyda 100 baniek na film, który będzie tylko pokazywany w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, na Węgrzech i tak dalej, bo oni w tym momencie już nie myślą o tym, żeby zarobić 200 milionów na nim, tylko myślą, żeby zarobić miliard, a tu już jest w cholerę dużo pieniędzy, więc musiałoby to być jakoś poprzedzone. Możliwe jest, ostatnio właśnie Netflix zrobił Enola Holmes, też proszę bardzo, kolejna, bo łatwiej jest. To się tyczy wszystkich tych filmów. Czy to Sherlock Holmes, czy to Doctor Strange i Spider-Man, czy Obi-Wan Kenobi, czy Zielona Latarnia, czy różnego rodzaju inne. Jeżeli mamy już tytuł, który jest znany, jeżeli mamy postać, którą już ludzie kojarzą, to w tym momencie dużo łatwiej jest zrobić film, bo nie trzeba wrzucać pieniędzy, żeby się ludzie ogarnęli. PWP, siemka, cześć, fajnie, że jesteś, żółwik dla ciebie, fajnie, że jesteś. Nie trzeba dawać pieniędzy na to, żeby ludzie nagle, poznali, kto to jest nowy bohater, że musimy zrobić odcinek, jak było w Spider-Manie, ugryzł mnie pajączek i w ogóle i tak dalej, czy chociażby z Aquamanem i tak dalej, bo o ile my jako fani kojarzymy Aquamana, kojarzymy Zieloną Latarnię, o którym właśnie wspomniałem wcześniej, no to szerszej widowni niekoniecznie, bo pamiętajcie, to co powtarzamy co jakiś czas, 3 najbardziej rozpoznawalnych na świecie superbohaterów to jest Batman, Superman i Spider-Man. Tych 3. A poza tym, jeżeli tak pójdziecie na ulicę i komuś rzucicie, ty stary, a kojarzysz może Sinistro? Albo czy wiesz, kto to jest Kraven Myśliwy? No może nie Czarny Kanarek? Niekoniecznie. Niekoniecznie wszyscy, więc takie postacie trzeba byłoby przedstawić. I o ile na przykład Disney ma tą przewagę, że za nich tą robotę zrobił Netflix, pokazując Daredevila, Luke'a Cage'a, Jessica Jones i tego beznadziejnego Iron Fista, no to w tym momencie one już są bardziej rozpoznawalne. Od grudnia będą mogli zrobić, co się im tylko żywnie z tym podoba. A nagle biorąc komiks, który jest nieznany nikomu, albo przynajmniej nikomu poza gronem fanów, którzy są wiadomo oddani, no niespecjalnie to może wyjść. Chociaż czasami to może nie wypalić, bo jeżeli popatrzycie na przykład na film Obcy kontra Predator 2 Requiem, gdzie mamy po pierwsze fanów filmów o Predatorze, fanów filmów o Obcym. Lecimy dalej. Fanów gry o Predatorze, fanów gry o Obcym, fanów gry Obcy kontra Predator. Fanów gry, to już szósteczka, fanów gry, fanów komiksów o Obcym, o Predatorze, Obcy kontra Predator, czyli mamy naprawdę 8 jakichś tam powiedzmy podstaw. I do tego bierzemy i robimy film i wychodzi gniot. Nie zawsze to wychodzi, ale w większości przypadków mam nadzieję, że się może udać i to jest tak ze studiami.
z wytwórniami filmowymi, że oni po prostu wolą mieć zagwarantowane, że skoro na film wydadzą, patrzcie, dopiero mówiłem dzisiaj o Mumii, tak? Mumia zarabia 160 milionów na czysto już dolarów i okazało się, że to jest słabiutko. Jakiś czas temu druga część Spidermana, czyli Amazing Spider-Man, druga część, czyli z Andrew Garfieldem, zarobiła 700 milionów dolarów, czyli można powiedzieć, że na czysto jakieś 400-500, też się okazało dla studia za mało. Kiedyś było magiczną cyfrą, jak film przekroczył 100 milionów dolarów. Pamiętam, jaka była euforia, jak 5 pod rząd. To było pierwszy raz w historii. 5 kolejnych filmów Toma Cruise'a zarobiło ponad 100 milionów dolarów. To było Mission Impossible, Wywiad z wampirem i oczywiście pozostałych 3 nie pamiętam. Ale to było jako pierwszy. To było coś pięknego, coś wielkiego, coś niesamowitego. Teraz w tym momencie, jak już film nie pociśnie miliarda dolarów, to jest słabiutko. Bo popatrzmy, tutaj all time, ok. Tutaj sobie sprawdzę, co tutaj jest, record holder, dobra, nie o to mi chodziło. Chcę wam pokazać, jaki film zarobił najwięcej lifetime gross, czyli filmem, a to tylko amerykańskie jest, nie to, dobra, nie będę w tym momencie szukał. W każdym razie motyw jest taki, że kiedyś było ważne, żeby zarobił film tyle i tyle, a teraz jest w tym momencie miliard. Musi być zarobiony i to pokazuje, jak się zmieniają czasy, że studia w tym momencie nie chcą wydawać pieniędzy na dobra, zrobimy jeden film, może się sprzeda, może się nie sprzeda, ale ludzie będą wiedzieli, kto to jest. Ogarną temat, będą wiedzieli co, gdzie, jak i kiedy. Może tak patrzę jednym okiem, bo drugim rzucam właśnie na filmy. I jestem ciekaw właśnie, jak to będzie. O, proszę bardzo, dobrze. Możliwe, że mam, czy możliwe, że nie mam. Mam nadzieję, że dobrze kliknąłem. Mam. Oczywiście, że tak. Udało mi się. W tym momencie na liście filmów, które zarobiły minimum miliard dolarów, o jacie, jest już 47 filmów. 47, jak Hitman, Agent 47. 47 filmów, także to już nie jest czymś niezwykłym, że film zarobi, a jeszcze bodajże rok temu, czy tam 2 lata temu było tylko tych filmów 17. Na pierwszym miejscu oczywiście Avengers Endgame, na drugim Avatar, potem Titanic, ale już to są filmy, jest w momencie 5 filmów, co mają zarobione powyżej 2 miliardów, czyli Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy oraz Avengers Infinity War jako 5. film. Więc popatrzcie, 2 miliardy. No, ostatnim Avengerom brakuje niespełna 203 miliony, żeby przekroczyć 3 miliardy dolarów. 3 miliardy. To są kwoty naprawdę niewyobrażalne. I w tym momencie studio nawet jakby miało dać kiedyś, przygotowując się do filmu Halloween, do recenzji Halloween, kiedy John Carpenter robił właśnie pierwszą część, producentowi powiedział, że słuchaj, potrzebuję na film bodajże 300 000 dolarów. Ten mówi, a dobra, proszę bardzo, masz, nie ma problemu. Bo się okazało, że on właśnie teraz produkuje również wtedy film, który dziennie kosztował go 300 000 dolarów. Wytwórnie są w stanie pewnie dać, umówmy się, jakieś tam 300, może 500, może 1 000 000 nawet za film, który może zarobić i nie musi. Bo wiadomo, jaka jest sytuacja, ale oni nie zaryzykują na zasadzie, okej, dobra, dajemy mu 100 milionów dolarów czy coś. No niekoniecznie. Dlatego jest mnóstwo nadziei pokładanych w twórcach niezależnych. Kilku z nich już trafiło rzeczywiście do reżyserii Gwiezdnych Wojen, czy Godzilli, czy innych wielkich filmów. Fajnie by było, bo rzeczywiście tacy twórcy wiedzą, jak to się je, wiedzą jak zaoszczędzić i tak dalej, i tak dalej. Patrzycie, tutaj piszecie. Styx w całej Europie nie ma nawet miliarda ludzi, nie zarobiłby. Oczywiście, proszę bardzo, widzisz. Co sądzisz o koncept artach z nowej animacji Pixar Luka? Nie wiem, nie widziałem, przyznam szczerze. Dzięki za kolejny live, do usłyszenia. Cześć Jurku, na razie widzimy się. Jeszcze Kapitan Ameryka można by dodać do najbardziej popularnych superbohaterów. Można, ale to nie jest ta trójka superbohaterów to nie jest według mnie, to jest po prostu według wiadomo, że amerykańskie uniwersytety bardzo często nie mają co robić i sprawdzają, a jakie jest najpopularniejsze warzywo wśród osób pomiędzy 18 a 19 rokiem życia i tak dalej. I potem takie publikują. To jest po prostu któryś z tych zacnych uniwersytetów stwierdził, że przeprowadzą badania tam przez 5 lat i na całym świecie, no i wyszło, że rzeczywiście te 3 postacie. Ale oczywiście, że tak, po ostatnich filmach można było pewnie dorzucić jego, i Ironmana, i Thora. Wiadomo jak to
jak to jest. Ja znam kilka osób, co sądzą, że Hulk z Nortonem nie jest częścią MCU, bo oprócz Hulka nic nie wnosi. No bo tak naprawdę wtedy jeszcze nie było jako takiego pomysłu na MCU ze strony Uniwersalu, więc jest krótkometrażówka z Robertem Downeyem Jr. oraz generałem Rossem. Williamem Hartem, który właśnie tam troszeczkę nawiązuje do tego, ale to już było troszeczkę później. Obcy Kontrpredator to jeden z najgorszych crossoverów, jakie w życiu widziałem, pisze Styx. No, wiadomo jak jest. To są studnie. Może zaprosić Cezarego Pazurę, pisze Morty Smith. No może chyba niekoniecznie. Cezary Pazura to jednak rzeczywiście zbyt duża postać. Jego kanał na YouTubie rzeczywiście szaleje. Chociaż czemu nie? Któregoś dnia, jak że powiem, stuknie mi już kilkaset. O, umówmy się, nie póki w tym momencie mam jeszcze kilkadziesiąt subskrypcji. Przy okazji, jeżeli jeszcze ktoś z Was nie dał łapki w górę i nie dał suba, to okej, włączę, proszę bardzo. Przypominam oczywiście o tym, żeby dać, żeby ten licznik rósł, żeby nasz ukochany algorytm mógł włączać, no nie tyle algorytm, ale YouTube mógł włączać mi kolejne funkcje, które do tej pory nie mam dostępu, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie o to chodzi, bo dla mnie to jest nieistotne, czy film robię jest obejrzany przez 20 osób, przez 20 000, bo i takie mam filmy i takie mam filmy na moim starym, że tak powiem, kanale, ale chodzi o to, żeby mogli włączyć. No, nawet ankiet nie mogę w tym momencie przeprowadzić, bo rzeczywiście taka opcja jest wyłączona. Mroczne Widmo miało otwarcie w USA 97 baniek i to był 90 obok Titanica, 117 milionów rekord. Proszę bardzo. Cześć, ja na chwilę. Cześć Trapper, witam, że jesteś, fajnie. Hej. Brontos, hej, który film twoim zdaniem można uznać za ostatnią polską superprodukcję? To trzeba było popatrzeć na jakieś takie rzeczywiście widowisko konkretne. Osobiście Ogniem i Mieczem? Quo było później? Nie pamiętam, przyznam szczerze, co, bo tam mówiłem, że Krzyżacy też mieli kręcić, ale nic z tego nie było. W Pustyni i w Puszczy w reżyserii Gawina Chuda, że tak powiem, zawiodło na całej linii. Także no, chyba mi się wydaje tak dosyć konkretnie, trzeba było cofnąć się w czas, bo tych wszystkich filmów typu Kogiel Mogil 15, Listy do M48 nie uznaję za superprodukcję. Dla mnie superprodukcja właśnie to są Krzyżacy, Potop, takiego rodzaju filmy rzeczywiście. O, teraz po raz wtóry powiem, Ridley Scott kręcił w Kerr, czyli o 15 km stąd. Kręcił film The Last Duel z Mattem Damonem, Benem Affleckiem oraz Adamem Driverem, nawiązując przy okazji do Gwiezdnych Wojen. To jest kolejna superprodukcja, także no zobaczymy. Kiedyś jak w Polsce polski film zarobił 500 000, to było super, a teraz jak polski film zarobi co najmniej 1 000 000 widzów, to lipa. W ogóle Polska jest pod tym względem specyficznym krajem. Popatrzcie jak to jest na przykład z płytami, złotymi płytami platynowymi w Polsce. No na świecie trzeba za złotą płytę chyba zrobić 100 000, sprzedać kiedyś to było sprzedać płyt, teraz chyba jest też, że było 100 000 ściągnięć z netu i tak dalej. Jakoś tak, w Polsce jest chyba za złotą jest chyba 25 000, bo nasz rynek jest inny. No wiadomo, co kraj to obyczaj. Na 250 zaproś Milowicza, będę pamiętał, będę pamiętał, albo Żaka, o Cezary Żak, rzeczywiście dobry pomysł, jest w porządku. Adalet. Cześć Marcinie, ja tu nowa, że lubię filmy i seriale, to zostaje na kanale na dłużej. Pozdrawiam, fajnie, witam, dziękuję bardzo. Nie zapomnij o subie, jeżeli jeszcze nie dałaś, a jeżeli dałaś, to jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Chociaż powinno się wyświetlić, popatrzcie, ja tutaj mam wszystko powłączane, a się wstręciak nie włączył. No wiadomo, może lepiej, bo przynajmniej nie dostałem zawału serca. Patrzymy dalej. Kiedy będzie następny live? Następny live oczywiście za tydzień, co niedzielę o 21:30 będzie odcinek. Jeszcze nie wiem, pewnie będzie gość za tydzień. W tym momencie trwają prace, rozmawiam z 2 osobami, zobaczymy kto będzie. Za 2 tygodnie na pewno będzie Daily Lincoln, a za tydzień zobaczę. Są 2 pomysły na 2 tematy, ale to w zależności od tego, kto się zgodzi przyjść do odcinka, taki będzie temat. Ale o tym pewnie Wam powiem za czas jakiś. Patrzymy dalej. Tutaj się jest. Filmy pana Paputka Wegana. Dobrze, są drogie. Z panem Patrykiem to jest inna sytuacja, bo jak już mówiłem wcześniej, on kręci filmy za swoje, że tak powiem. On nie idzie do PISF-u, nie PiSu, do PISF-u po pieniądze, nie dzwoni do
Ministerstwa Kultury i tak dalej, on robi za swoje, więc jak najbardziej nie ma problemu, niech sobie robi. Mimo że taka jest niepisana zasada w Hollywoodzie, że za swoje się filmów nie robi. Nawet Sly Stallone filmów za swoje nie robi. Pamiętam, że czasem kilka miesięcy temu, bodajże na Kickstarterze, czy na GoFundMe, czy na jakimś takim innym portalu, na którym się właśnie zmienia pieniądze, zbierał pieniądze na to, żeby film zrobić. To myślę, chciał uzbierać $2 miliony, jakoś tak, no uzbierał, nie? Ale co myślę, kurde, Sylwek, ty za film kosisz 15-20, no może teraz już nie, ale kosiłeś 15-20 milionów, ogromne pieniądze, naprawdę, a ty potrzebujesz 2 bańki, no trochę śmieszne. Ale potem się okazało, że rzeczywiście taka jest zasada w Hollywood, że nigdy się za swoje filmu nie robi. Tak, jakiś dziwna taka jakaś zasadność. Już 23, jak ten czas leci. 23? Czyli u mnie 22. Będziemy pewnie niedługo kończyć, bo jak mówię, niestety po 4 wstaję do pracy. Ale wiadomo jak to jest. Najlepszy film Wegi. Przyznam szczerze, że według mnie Vega skończył się na Kill Em All, aczkolwiek bardzo sobie cenię go za jego wcześniej Pitbulle. Ostatnim filmem, jakim widziałem Wegi, i to więcej już później nie widziałem, był Botox. Widziałem to w kinie, niestety tutaj w kinie. Delikatnie mówiąc, mnie rozczarował, bo było to badziewie. Proszę bardzo, możecie mnie cytować. Taka jest moja prawda ekranu. I tyle tak naprawdę. Pitbulle, tak, rzeczywiście wczesne Pitbulle były dobre, później już po Botoxie nie widziałem nic, nie zamieruję na razie. Nigdy nie mów mi nigdy, oczywiście powiem, gdyż rzeczywiście może wyjdzie jakiś film Patryka, który będę zainteresowany, a poza tym jak wam obiecałem na 1000 subów postanowiłem zaprosić Patryka Wegę, czy przyjmie, to już jest insza inszość, kabaret Nanówka, insza, więc zobaczymy, ale no czemu nie, no słuchajcie, jest Michael Bay, jest Patryk Wega. Taki Michael Bay, jaki kraj, jaka kinematografia. Raczej chciałoby się po Wega. Już niedługo Wega nakręci biografię Adama Sandlera. On by się nadawał rzeczywiście, bo Adam Sandler ostatnimi czasy nas nie rozpieszcza. To jest... Widziałem film Jay i Cichy Bob kontratakuje. Oczywiście sprzed wielu lat film Kevina Smitha, w którym m.in. występują Ben Affleck i Matt Damon. No i jest rozmowa między nimi, że czasami to jest tak, że musisz najpierw zrobić jeden bezpieczny film, czyli film kasowy, czyli nieważne tam Armageddon czy Tożsamość Borna, film artystyczny, film bezpieczny, film artystyczny. Nie możesz robić 2 pod rząd. I to jest właśnie w ten sposób, że proszę bardzo, panie i panowie, Vega robi takie filmy i dziękuję bardzo. Podoba się ludziom? Podoba się ludziom. Ludzie na to chodzą do kina? Oczywiście zarabia, więc czemu nie? Reynolds jest bardzo mający. Oczywiście, że tak. Popatrzymy dalej, co tutaj się dzieje. Zaproś na 100 subów jakiegoś aktora z paradokumentu. No to wydaje mi się, że wyklucza się samo z siebie. Aktor z paradokumentu. No niespecjalnie. Chociaż przyznam szczerze, że w jednym z nich w szkole, jeżeli pamięć mnie nie myli, występował aktor, czy jeszcze występuje, to nie wiem, przyznam wam szczerze, aktor z Tarnowa. A poznałem go, kiedy widziałem chyba 3 siostry Gogola w teatrze w Tarnowie imienia Solskiego. Postaram się teraz to szybko znaleźć. Pamiętam, że akurat właśnie tego aktora darzę sobie dużą estymą. Szkoła, tak jest ten tytuł tego paradokumentu. Chyba tak, dokumentalizowany. Dobrze, o proszę bardzo, mamy chwilkę czasu. Obsada serialu, pokaż mi obsada, pełna obsada. O, zaraz tutaj znajdziemy. Oczywiście, że tak. Wszystkie sezony i w ogóle. Czy ja wiem, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł? No niespecjalnie. Jan Mancewicz, panie i panowie, od razu już trafiłem. Nauczyciel Jan Mancewicz. O, patrz, miejsce urodzenia Kraków, a w Tarnowie występował tylko w teatrze. No ale mimo wszystko Jan Mancewicz, pamiętam, że bardzo mi się spodobał w tejże komedii, byłem bardzo zbudowanym a czemu nie? Może Jana Mancewicza zaproszę na tyle. Nacz klient, nacz pan, wy prosicie, to już sobie tutaj zanotuję. Jan Mancewicz, na ile to miało być? Na 100 subów, tak? Dziś tutaj było 100 subów. Dobrze, pamiętam, będę pamiętał, a czemu nie? Oczywiście, że tak, czemu nie? A ile teraz mam, aż sprawdzę, żeby wiedzieć dokładnie, co się, panie i panowie, dzieje, na jakim poziomie jesteśmy. Pewnie jeszcze brakuje kilku, a jeszcze kilku brakuje, także jeszcze mamy
czas. Dobra, Botox podobno zgarnął niesamowitą kasę. Możliwe, że przynajmniej że nie sprawdzałem, czy Botox sobie poradził w kinach, czy nie. W każdym razie dzieje się dużo, jeżeli chodzi o platformy VOD, tak jak mówiłem wcześniej, HBO Max szaleje, Netflix, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu również, Disney Plus tak samo. Wystarczy tylko wspomnieć o naszym ulubionym, jednym z naszych ulubionych Jedi, czyli Benie Kenobi. Mam nadzieję, że będzie rzeczywiście to dobrze. Mam życzę zdrówka. Naprawdę życzę zdrówka. Pamiętajcie oczywiście o trylogii prawdziwego kinomana, czyli łapka w górę, ciach po pierwsze, po drugie sub, a po trzecie dzwonek, jeżeli jeszcze nie nadusiliście, bo wiadomo jak jest. Vega jest jak ojciec Rydzyk, ma swój cyrk, swoje małpy i swoją publikę. I wydaje mi się, że tym mocnym, naprawdę mocnym akcentem można byłoby zakończyć. Filipie, nie wydaje mi się, żeby film Botox zarobił aż 45 milionów dolarów, bo to byłoby grubo, aczkolwiek przyznam szczerze, Botox ile zarobił i sprawdzę na przyszły tydzień i dam Ci znać, czy udało mi się takie w ogóle informacje dorwać. Jeżeli tak, to jak najbardziej wrzucę. Marcin, ile masz filmów do obejrzenia z recenzowania? Do obejrzenia mam, przyznam szczerze, dużo filmów, bo to stąd nie będzie widać, ale czekajcie. Będzie mnie widać, także może będzie widać i słychać. O, trochę odsunę. Gdzie to jest? Okej, dobra. Ta półka i ta półka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 obstawiamy, że razy 2, może z okładem, czyli około 60 filmów z zaległości mam do obejrzenia. Czyli to są takie rzeczy, które albo nie widziałem w ogóle, albo widziałem 100 000 lat temu, jak na przykład Dr. Strangelove, Kubricka i tam jeszcze kilka innych filmów. Do zrecenzowania przyznam szczerze, że niedługo zasiadam, żeby zrecenzować, bo lecę jednym ciurkiem, jak to można by to powiedzieć. Będę recenzował Szukaj Przeznaczenie, cały cykl oraz Krzyk, żeby to potem wrzucić, żebym akurat miał to odhaczone, żeby mógł się skupić na innych rzeczach. Cały czas pamiętajcie, czekają na nas Potworne Poniedziałki, czyli cykl filmów o potworasach. Zaczynamy Godzillą, no to muszę zacząć to w końcu zrobić, ale najpierw muszę odhaczyć jedno. Jeżeli chodzi o filmy, recenzje, które wam wrzucam w piątek, czyli nowości, tutaj idę na bieżąco, bo tak naprawdę nie da się, trudno darmo, że skoro film ma wejść na Netflixie, na przykład w piątek i pojawia się w piątek, trudno darmo, żebym go obejrzał we wtorek. Nie ma takiej fizycznie możliwości, więc to w ten sposób jak najbardziej jest. Czyli filmów do obejrzenia mam mnóstwo, jakbym tylko tam naprawdę siadł, to mogę przez czas jakiś oglądać, a akurat niedługo mam urlop, to może rzeczywiście siądę i obejrzę. Dużo masz filmów? Pyta Adaś. Tak, Adasiu, mówiłem o tym ostatnio. Mam 702 filmy. Kiedy będzie odcinek, gdzie pokazujesz kolekcję filmów? Odcinek taki był, ale na poprzednim kanale. Na razie takiego odcinka nie planuję na tym. Może za czas jakiś, bo pamiętam, że takie odcinki są bardzo, bardzo długie. Chyba ostatni jak robiłem, to wyszło ponad chyba 3 godziny. Więc zobaczymy. Umówmy się, że na przykład na 500 subów zrobię taki, bo w tym momencie, jak mówię, ostatnio doszło dużo filmów, więc a na tym kanale takowego odcinka jeszcze nie ma. To jest właśnie ta zagwozdka, naprawdę. Ja w tym momencie czekam, co zrobić. Są kultowe horrory, i osoby się pytają, stary, a może zrobisz Koszmar z ulicy Wiązów? Nie zrobię, bo już zrobiłem, ale go nie ma na kanale, więc w tym momencie zastanawiam się, czy po prostu wziąć, przekopiować to. Czekam na razie na sprawdzenie tych wszystkich rzeczy, czy mogę wziąć, przekopiować z mojego starego na nowy kanał, czy nie będzie to łamało zasad YouTube'a, że będzie ten sam film na 2 różnych kanałach, bo nie chcę na przykład dostać w tym momencie ostrzeżenia od YouTube'a, bo jako młody kanał nie mam nawet możliwości, żeby się jeszcze bronić. Nie mogę złożyć, że powiem, kontrapelacji, bo nie mam 1000 subów, więc dopiero przy 1000 subów oni taką rzecz włączają, że może, że rzeczywiście, dlatego między innymi z moich wszystkich filmów, z moich wszystkich recenzji zniknęły zwiastuny. Nie wykorzystuję zwiastunów. Muzyka jak się pojawia, Styx prosił o to przy okazji kultowych horrorów, jest, ale to specjalnie ściągam, kupuję muzykę ze strony, się nazywa bodajże Pandemic Sounds, która kupujesz licencję. Ta licencja jest, mogę w tym momencie tą muzykę wykorzystywać na YouTubie, Facebooku, Twitchu, Instagramie, gdzie tam tylko bym chciał. Więc to jest
są pewne rzeczy, które muszę ogarnąć, a które do końca nie wiem w tym momencie od strony prawnej, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, czy mogę je wrzucić, czy nie mogę nie. Dla mnie byłoby najlepiej w tym momencie przekopiować niemalże całość z poprzedniego kanału, prawda? Było pytanie, czy mogę robić 2 horrory co tydzień. Jaki byłby problem na przykład przez wrzucać co środę, na przykład teraz Halloween, a na przykład we wtorek wrzucać zaległe odcinki, czyli na przykład wrzucić tam 10 odcinków z Krugerem, potem Jasona i tak dalej. Rzeczywiście przez pewnie pół roku byłyby 2 odcinki. Ale no jak mówię, muszę najpierw ogarnąć, bo to jest nowy kanał, to jest nowe dzieło. Tamten kanał to jest prawie 750 recenzji. Mówię prawie, gdyż rzeczywiście tam też pojawiały się moje filmy, które jako twórca krótkometrażowy tworzyłem, więc wiadomo, tak to jest. Pewnych rzeczy nie chcę powielać, tak jak już mówiłem, ale no, pewne rzeczy pewnie będę musiał pokazać po raz wtóry, bo chociażby to sobie cofnę, bo oczywiście nie chcę pomylić, a mi się ostatnio to zdarza, ale pewne rzeczy, tak jak Adalet, może na przykład nie kojarzyć moich poprzednich rzeczy, no bo nie ma, bo na kanale jest bodajże chyba z 20 filmów, jeżeli liczymy w to również odcinki na żywo, więc chcę to, żeby miało to wszystko ręce i nogi. Patrzymy, co tutaj piszecie. Dobrze. Madame Perfumela, po herbacie to pewnie nie uśniesz. Ja nie mam problemu z herbatą. Ja z kawą tak samo, jeżeli bym miał piję. Ja mogę napić się kawy i idę spać. Ja jak mam usnąć, to po prostu idę i śpię. Niestety zaczynam to z przekleństwem, bo nawet pamiętam, raz wracałem z warszawskiej Sadyby, chyba z jakiegoś studia telewizyjnego. Jechałem na pociąg. Przespałem właśnie w tramwaju przystanek, no i potem musiałem czekać 8 godzin na kolejny pociąg. A pociągi między Warszawą a Tarnowem tak często nie kursowały. Dobrze, patrzę dalej. Witajcie. Cześć Chris, witam. Fajnie, że jesteś. Marcin, jakiś super, mega fajny klasyk byś usunął, by dać miejsce innemu filmowi. No, jeżeli jest fajny klasyk, to bym go nie usunął. Bo po co? Bo niekoniecznie. Ale jakbym musiał, no to pewnie mnóstwo filmów właśnie typu Piątek 13, 3, 4, 5, 6, Halloween 5, 6, 18, 42, to są klasyki jako takie. Egzorcysta 2 również. Wszystkie leprykony. To bym usunął po prostu, nie to, żeby coś innego wpuścić w to miejsce, tylko po prostu usunąć całkowicie, żeby tego nie było. Może byłoby jak najbardziej. A u siebie na półce też co jakiś czas biorę, patrzę, mówię, o popatrz, ten film rzeczywiście to jest klasyk, ale nie darzę go wielką estymą, więc wypadł po prostu, bo miejsce niech będzie na innym. Mimo że mam jeszcze troszeczkę miejsc, tak patrząc na półki, mam jeszcze miejsca na około jakieś 60, może 100 płyt. Na razie się nie spieszę, żeby akurat zapełnić. Widzę, że akurat trafiłem na moment o kolekcji filmów. Tak, akurat odgrzewamy 731 filmów, ale to nie ma co chodzić. Ty masz, Filipie, okej, to w porządku. A jaki masz film, kilka wydań tego samego filmu, to jak liczysz? Liczę jak jedno. Mam kilka tych samych wydań, między innymi mówiłem wam ostatnio Resident Evil, bodajże chyba pierwszy, mam 2 wydania, bo akurat dodatki są inne. Ale to akurat jest w ten sposób, że to mam chwilowo, gdyż obejrzę dodatki i potem zostawię tę wersję, która według mnie jest najciekawsza, najbardziej koherentna co do tematu. Dobrze. Też po 4 łyżeczkach czubatych herbaty idę spać. Szkoda trochę, że nie działa tak, jak by się chciało. No to jest kwestia przyzwyczajenia. No niestety, jeżeli pijesz dużo, no to wiadomo jak jest. Nie będzie nadziałało. Tak samo jest, nie wiem, z tabletkami przeciwbólowymi. Jeżeli bierzesz tego dużo, to nie działa. Jeżeli wsiadasz pierwszy raz, ja pamiętam jak wsiadłem pierwszy raz do nowego auta i jechałem autostradą 160, to było ale wciska. A teraz tak naprawdę, jeżeli tu już robisz po raz wtóry, no to w porządku. Roller coaster i tak dalej, te rzeczy. No oczywiście zachowując wszelkiego rodzaju proporcje. Wiadomo jak jest. Jak się nazywał twój poprzedni kanał, bo chętnie obejrzał tamte recenzje. Adalet, tamten poprzedni kanał się nazywa, obecnie chyba się nazywa Recenzje. Aczkolwiek domyślam się, że jeżeli wpiszesz Marcinowe recenzje, to również coś tam może wyskoczyć. W każdym razie, jeżeli na przykład wpiszesz Koszmar z ulicy Wiązów, recenzja, wiem, że jestem bodajże pierwszym i w pierwszej trójce na YouTubie wyskakują moje rzeczy, także spokojnie możesz znaleźć. Mam to sama, kawy pijam po 17 po pracy, a herbatki jeszcze później i śpię spokojnie. Oczywiście, że tak. Co sądzisz o Tangerine Cash, mate? Wydaje mi się, że to jest właśnie jedna z moich takich grzesznych przyjemności.
uwielbiam. Film beznadziejnie zrobiony, bo nawet czytałem go, że scenariusz był pisany z dnia na dzień, bo tam nie wyszło. Obsada świetna, no bo popatrzcie tylko i wyłącznie. Sylwek Stalowy, Kurt Russell, rewelacyjnie. Jack Palance. Rewelacyjny Jack Palance, który dostał troszeczkę wcześniej Oscara, jeżeli pamięć mnie nie myli, za film City Slickers 2, czy jakoś tak to się nosił tytuł. No, obsada super świetna, bardzo ciekawa. Reżyser niby też, bo Konczałowski dobry, co prawda inne kino robił, ale rzeczywiście znacne, ale tam nie wyszło mnóstwo. Jeff Murphy jeszcze jako kapitan chyba Sylwka Stalowego, jeżeli pamięć mnie nie myli. Maniac Cop, tak się nazywał ten aktor, który wystąpił w roli jednego z czarnych charakterów. Brian James również, to jest ten facet z kucykiem, który tam rzeczywiście się pojawiał, a możliwe, że to nie ten film, nie, to akurat mi się pomyliło, bo to jest z Tomem Atkinsem z Halloween 3, ale rzeczywiście obsada świetna, pomysł jak najbardziej tak zwany cop movie, body cop movie, bardzo wiele takich filmów mieliśmy, począwszy od Zabójczej broni, przez Strzelając śmiechem i tak dalej, czy na poważnie, czy na mniej poważnie, Szklana pułapka 3, ale tak, ja najbardziej lubię, kocham tak samo jak Wykidajło, tak samo jak Kobrę, to jest dla mnie mimo wszystko, że widzę, że jest beznadziejnie, że tutaj Stallone biega, skacze przez siatkę, też moje kapitan się rozwala, nagle to jest całe i tak dalej, błędów od groma, od po prostu tyle, ale rzeczywiście świetnie. No. Popatrzcie, pamiętacie tę scenę, kiedy zarówno Sylwek, jak i Kurt skaczą na linię wysokiego napięcia i na pasku zmykają sobie, suną i potem spadają i nic im nie jest. Przecież popatrzcie, jak wysoko to cholerstwo jest, ale no wiadomo, takie są filmy, wiadomo dokładnie jak to jest. Co sądzisz o Trollach 2? W porządku, jeżeli pamięć mnie nie myli, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba było nawet ciekawsze niż 1. Czyżby za tydzień był Ormando? O tym się dowiecie w ciągu najbliższych dni. Jest kilka opcji. Ja mówię, są 2 opcje. Zobaczymy, jak to będzie. Są 2 opcje, pokazał 3 paluchy. Co sądzisz, czy oglądałeś film Django z 12 roku? Oczywiście, że widziałem. Pamiętam, że bardzo ciekawy. Nawet ostatnio chyba jakiś czas temu nabyłem drogą kupna, jak mówiła siostra Anastazja. A z alkoholem tak nie działa. Piję dużo i ciągle działa. No widzisz, Galeria, no Rafał, no co ja ci poradzę? No to może zacznij pić alkohol bezalkoholowy. Wiesz, piwo bezalkoholowe to ma 0,0%. Algorytmie drogi, alkohol bezalkoholowy, 0% bez alkoholu, non-alkoholik. Może to jakoś tak, albo po prostu odpuść. Tutaj w Irlandii jest takie modne właśnie, że ludzie tak mniej więcej w okolicach października odpuszczają alkohol tak na kilka miesięcy, żeby dopiero przed świętami pójść i sobie w barze wypić 1, 2 albo 50 piw. No, teraz nie ma szans, bo bary pozamykane. Znaczy otwarte, ale chyba można obsługiwać 5 osób naraz, czy jakoś jak. 731 tyle jest recenzji na twoim poprzednim kanale. Aha, o to chodziło. No widzisz, czyli prawie 7,5 pustowy, czyli dużo. Do zobaczenia za tydzień, bo już idę. Cześć Morty, fajnie, że byłeś. To jest Morty Smith, jeden z naszych administratorów. Tak, Maniac Cop też zajebisty film. No widzisz, proszę bardzo, mam tutaj gdzieś go wyrzuconego, ale akurat to mi o ten film nie chodziło, aczkolwiek powiem wam szczerze, wyszukam szybciutko. Dobra, Tango i Cash. Rzeczywiście będę wiedział, jak się nazywał ten aktor, bo on Maniac Cop, Scanner Cop, jakoś tak on się w tym momencie nazywał. Jak go tylko zobaczę, to będę wiedział. Robert Zdar się nazywa. O, mam go tutaj tak bardzo dziwną twarz. Miał Maniac Cop, tak, tylko że Maniac Cop 3. część, ale też występował w Samurai Cop i tak dalej. To taki z taką szeroką szczęką bardzo. Wiadomo o co chodzi i za to lubię ten kanał, że lubisz tak zwane klasyki, tak jak ja. Proszę bardzo, no sobie dobrze wiesz, że jeżeli mi coś się podoba, to po prostu mówię, że mi się podoba i tyle. Koniec. Kropka. Komando do dziś uwielbiam. Wspaniały klasyk sensacyjny lat 80 90 John Matrix, naprawdę. John Matrix, nieważne czy bije się z Billem Duke'em, te teksty wszystkie. O, chodź, zielony beret, skopię ci tyłek. Zielone berety to ja jadam na śniadanie. Macho, pieprzenie, głupot. No ale wiadomo jak jest. Dobra, ja przestaję pić już. No co ty, będziesz się wygłupiał, stary. A amerykański ninja z Dudikowem. Amerykański ninja albo amerykański wojownik. To różne chodziły tytuły. W pierwszych 4 pojawił się Michael Dudikoff, jeżeli pamięć mnie nie myli. W 3 po raz pierwszy pojawił się David Bradley, który potem już w amerykańskim wojowniku 5 przejął pałeczkę i potem on się już pojawiał. Amerykański Michael Bradley
David Bradley. Możecie go kojarzyć pewnie z takich filmów jak Amerykański Samuraj, między innymi, i innych różnych kopanych filmów, gdzie tam występował Norton, Cynthia Rothrock, Billy Blanks, Matthias Hughes i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie wiecie, panie i panowie, o co chodzi. Zaproś na 5000 subów Mariusza Czajkę. Mariusz Czajka. Nie śmiechu warte, tylko to drugie, tak? Mariusz Czajka. Ciu. To ma mój. A teraz mi wisisz 5 razy tyle. Oczywiście, czemu nie? Oczywiście, że tak. No słuchajcie, pomysłów jest mnóstwo na 10 000 Grabowskiego. Widzę, tutaj podbijacie stawki. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Dokładnie wiecie, to musi troszkę potrwać. Na moim kanale musi się pojawić najpierw 40 filmów, bo mniej więcej przy okazji 35-40 filmów algorytm jest w stanie ogarnąć, kto jest moją widownią, jak moja widownia ogląda moje filmy, o których godzinach i tak dalej. Mniej więcej potrzebuję do tego 40 filmów. Wiem, bo jak dobrze wiecie, ostatnie kilka miesięcy spędziłem na uczeniu się tego wszystkiego. Dalej w tym momencie akurat czytam książkę Seana Kennela i Benjiego Trevisa The Secrets of YouTube. Nie to, żeby to było rzeczywiście coś super ekstra, ale rzeczywiście kilka sekretów fajnych można się nauczyć, więc dowiadywałem się takich rzeczy. Stąd między innymi jest te 1000 subskrypcji, żeby mi włączyli na ankiety, na tym, że mógł się odwoływać w razie W, jak na przykład jakaś wytwórnia powie, ale nie masz prawa do tego. W tym momencie dostaję po prostu żółtą kartkę i dziękuję bardzo. A potem będę się mógł odwoływać i tak dalej, wszystkie rzeczy, które mogę robić, lubię, a wy przy okazji tego zyskujecie, bo wiecie jak jest. Ja jestem od Galerii Horroru. Wiemy, Adasiu, wiemy i bardzo fajnie, bo Galeria Horroru też jest na tym kanale. I pamiętajcie, Galeria Horroru, tak samo też jak i kocham kino, będą się od czasu do czasu pojawiali na tym kanale również. Nie to, że co miesiąc, nie to, że co tydzień, ale spokojnie będę się starał, może Rafał pewnie może potwierdzić, tak może raz na pół roku, może na kwartał, jak będzie wszystko w porządku, będzie się pojawiał, pod warunkiem oczywiście, że będzie jakiś temat bardzo nas intrygujący. Teraz akurat dobrze się wstrzeliliśmy, gdyż jest recenzja Halloween co środę, a oczywiście wiadomo za 3 tygodnie, niespełna 3 tygodnie Halloween, więc akurat będzie rewelacyjnie. Może z tej okazji zrobimy jakiś dodatkowy odcinek, jak to mawia Roman Kołtoń, live tematyczny. Zobaczymy, pożyjemy, uwielbimy. Na 100 000 Mela Gibsona zaproś. 100 000, stary. Mel Gibson to musi, wiesz, poczekać. Zobaczymy jak to będzie. Na milion Camerona. Ty, to byłoby dobre. Na milion Camerona rzeczywiście, może akurat milion to będzie tak za jakieś 20 lat. Może do tego czasu wypuści drugiego Awatara. To byłoby naprawdę bardzo dobre, bardzo fajnie. Słuchajcie, rewelacyjnie się z wami gada i pewnie bym mógł jeszcze tutaj pogadać z wami dłużej. Czuję się zaproszony. Oczywiście Galeria Horroru, czyli Rafale, jesteś zaproszony, ale niestety mam jeden wielki problem. Ten problem to 4:40. 4:40, czyli pobudka do pracy, panie i panowie. Dlatego między innymi goście, jak się pojawiają, to właśnie wtedy, kiedy mam drugie zmiany, bym mógł spokojnie pogadać dłużej, no bo tak wiecie, troszeczkę niestety lata już pełne mam i dobrze jest, tak przynajmniej z 5 godzin snu zahaczył, bo trzeba się czasami wyspać. Tak więc, panie i panowie, dziękuję bardzo, było bardzo mi przyjemnie pogadać z wami dzisiaj. Bardzo jestem 2 godziny mimo wszystko, że gadaliście, mimo wszystko, że... Cofnąć się, powtórzyć, bo już się język plącze. Bardzo mnie cieszy fakt, że mimo tego, że jest 2 godziny, że w Polsce już jest 11:30, wy ciągle jesteście, ciągle gadacie i ciągle sobie z nami wrzucacie. Przynajmniej masz godzinkę do tyłu, czas, haha, dobrej nocy, dziękuję również. Fajnie, że jesteście. Pamiętajcie oczywiście, że jeżeli jeszcze nie przybiliście łapki, a nawet sprawdzę, jeżeli nie przybiliście łapki, to wrzućcie łapkę, jak najbardziej, oczywiście, że tak, bo widzę, że mało łapek, proszę dawać łapki. Subskrypcje, to samo się rozumie przez się, a my widzimy się oczywiście jutro. Widzimy się przy okazji nowego filmu Adama Sandlera, czyli Hobby ratuje Halloween. Też akurat taka komedia na czasie. W środę 4. część Krugera, a w piątek to zobaczę. Na razie w planie jest, tak jak mówiłem, Batman Death in the Family, ale zobaczymy, może coś w międzyczasie wyskoczy. A za tydzień Supraśl. Za tydzień będzie, panie i panowie, niespodzianka. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i tylko niech znajdę guziora, nacisnę, to widzimy się za tydzień na żywo. Cześć.